wiesz, wiedziałam jak poukładać klocki po to, żeby sprzedawać produkty w internecie. I mówię, okej, no to pomogę innym ludziom to zrobić. Po prostu ustawię dla nich zespoły. Zaczęłam od konsultingu, no a później patrzę, okej, komuś tam doradzam, ale ta osoba w ogóle nie ma ludzi, żeby to wyegzekwować. Mówię, no to wezmę tych ludzi, przecież znam tą osobę, tamtą, siamtą, zrobimy razem zespół projektowy. Nałożę na to marżę, no i super, mam biznes. Ten twój plan, który próbujesz zrealizować, może się okazać, że jak on się uda, to będziecie jedyną taką alternatywą. Cześć, dzięki, że jesteś. Zgaduję, że szukasz odpowiedzi na pytania podobne do moich. Czujesz czasem, że masz ich więcej niż odpowiedzi. To dobrze się składa, bo nasz wspólny dzisiejszy gość to ktoś, kto głęboko wie, że ma odpowiedzi na niektóre z nich. Co ważne, wzorce, którymi się posługuje, pochodzą nie tylko z naszego podwórka, ale zostały rozszerzone o azjatycką kulturę biznesową podczas jej wieloletnich pobytów na tych terenach właśnie. Zgaduję, że dzięki temu widzi więcej niż my, zwykli śmiertelnicy, i to, co zrozumiała dzięki temu oraz kilka innych unikalnych spojrzeń na biznes, chce dla nas wydobyć dziś z jej głowy. Wierzę, że mi na to pozwoli, bo chociaż nie znamy się dobrze, to z tego, co już zauważyłem, to bardzo pogodny człowiek, ale przede wszystkim chętny do dzielenia się całą swoją wiedzą. Nasza bohaterka ma nietypowy zestaw umiejętności, który wierzę, że przefiltrowany przez konteksty wielu kultur daje unikalne spojrzenie na wiele spraw związanych z prowadzeniem biznesu. To jak, ale tak naprawdę tworzy się skuteczne zespoły realizujące dobre strategie biznesowe, chciałbym nauczyć nas w tej rozmowie. Oddaję Ci naszego gościa, przedsiębiorczyni, bez cienia wątpliwości, lider, o tym też jestem przekonany, strateg, ale z ewolucyjnym spojrzeniem na rozwój strategii marketingowych i nie tylko. Posiada umiejętność tłumaczenia skomplikowanych rzeczy w prosty sposób, co uważam za oznakę głębokiego zrozumienia tych zagadnień. Właścicielka i założycielka m.in. kultowej agencji marketingowej Tribe47, skupionej na pomocy we wzroście e-commerce'ów, oraz portalyogi.pl, największego wirtualnego studia jogi. Były senior partner i konsultant w Mind Valley, światowego giganta w kategorii Personal Growth. Przed Tobą Ewa Wysocka. Cześć Ewa. Cześć. Dzięki, że jesteś i że zgodziłaś się na to nagranie. Ewa, dlaczego obecnie prowadzisz biznes, a nie pracujesz na etacie? Wow, to jest ciekawe pytanie. Nie wiem, czy by mnie ktoś zatrudnił na etat, tak szczerze powiedziawszy. Ja nie wiem, czy zatrudniają, wiesz, ludzi po takiej ilości lat prowadzenia własnego biznesu. Chociaż ja czasami zatrudniam, więc może nie, ale chyba po tylu latach bycia jakby przedsiębiorcą, nie wiem, czy człowiek jest jeszcze zatrudnialny w korporacji, ale nie chcę tutaj jakby, wiesz, zabijać tej idei. Ja sama dla siebie wiem, że no ja jestem przedsiębiorczynią. No ja po prostu chyba bym się nie sprawdziła w korporacyjnym świecie. To jest... A jak myślisz dlaczego? Bo ja często to słyszę i często o tym w ogóle rozmawiam też w prywatnych rozmowach z przedsiębiorcami i właśnie dużo ich stwierdza, że są niezatrudnialni, a nawet niektórzy próbowali i okazało się, że rzeczywiście są ciężko zatrudnialni. Aha, że im się nie udało, Tak. bo ich ktoś próbował, ale wiesz co, teraz jak zadałeś to pytanie, to się chwilę zastanowiłam nad tym i być może byłabym zatrudnialna w konsultingu, nie? To jest może jeden taki sektor, w którym może byłabym zatrudnialna i może nawet byłabym w stanie zrobić dobrą robotę. Ale dlaczego tego nie robię? Mimo, że wiesz, prowadzę nadal dość małe biznesy, jest tam zawsze sporo stresu, a patrzę sobie czasami na tych moich kolegów i koleżanki, bo mam takie przykłady w swoim życiu teraz, gdzie ktoś poszedł na przykład do organizacji konsultingowej i właściwie ma trochę lżejsze to życie, nie, niż ja. Jednocześnie daje jakąś tam wartość. Myślę, że ja nadal mam w sobie jakąś taką potrzebę tworzenia czegoś i że to jest to. Okay. I że
wiesz, no każdy ma jakieś, każdy myślę około 40 roku życia jest w jakimś tam procesie poszukiwań, nie? Tego, co chcesz. No jeżeli robisz biznes tylko dla kasy i pracujesz tylko dla kasy, może tak być. To też myślę, że jest cenna realizacja na swój temat, nie? Że okej, biznes, praca to są tylko pieniądze, a jakaś tam samorealizacja jest gdzieś indziej. W moim życiu zawsze to, co robię zawodowo, było też częścią jakiegoś takiego mojego sposobu na samorealizację. I no ja wiem, że ja muszę robić coś, co wiesz, co mi pozytywnie podnosi ciśnienie. I to zazwyczaj jest w momencie, kiedy ja coś jednak tworzę, czy współtworzę. Mhm. Okej, a nie I to jest mogłabyś... łatwiej robić, myślę, będąc przedsiębiorcą, tak? Na pewno, bo domyślnie po prostu trzeba tam tworzyć, ale czy nie wyobrażasz sobie siebie na przykład właśnie w środku organizacji, która zapewniałaby na przykład takie środowisko dla takich właśnie Co, chcesz mnie zarekrutować gdzieś? Nie wiem, może ktoś się odważy. Może ktoś Wiesz. by chciał, nie wiem. Wiesz co, no ja też nie jestem tym typem osoby, która nigdy nigdzie nie pracowała, nie? Jak gdzieś tam zauważyłeś w swoim wstępie, no to moja kariera zaczęła się raczej w korporacjach. Na samym początku byłam przez chwilę w Procter & Gamble, później pracowałam w takiej firmie, która zajmowała się sprzedażą data centers w Azji Południowo-Wschodniej, a później trafiłam do Mindvalley i tam właściwie spędziłam 6 lat, więc no jestem jakoś tam byłam wtedy zatrudnialna i jakby mam doświadczenie pracy. Czy to była, no zostało to do jakiegoś poziomu docenione tam, tak, bo na końcu dostałam udziały i no coś dobrego musiałam zrobić, będąc jednak pracownikiem. I wiesz, i będąc w Mindvalley, ja na przykład miałam duże poczucie współtworzenia, tak? To nie było tak, że ja tam czułam, że po prostu jestem jakimś trybikiem. Nie, czułam, że coś współtworzę, że mam wpływ. I to był bardzo fajny element tego. Ja dużo się tam nauczyłam też, dużo przełożyłam później na moje przedsiębiorstwa. Kurczę, jakoś nie do końca potrafię, trochę dałeś mi pytanie, na które do końca chyba nie potrafię odpowiedzieć, nie? Bo wiesz, w życiu różne rzeczy się mogą zadziać. Ja teraz czuję jakąś potrzebę doprowadzenia tych pomysłów biznesowych, które inicjowałam do jakiegoś etapu. Myślę o rozpoczęciu jeszcze jednego przedsięwzięcia, więc to jest jakby w mojej głowie. Nie, wiesz, nie budzę się rano i nie myślę sobie, o kurczę, a może bym znalazł jakąś firmę, która mnie zatrudni i tam będę, no nie wiem, nie ma tego, wiesz, w mojej głowie. To tak jak czasami Już nie ma, tak? już nie ma i od wielu lat nie było. Nie wiem dlaczego, no. To się może zmienić, tak? Ale to nie jest, nie mam drive'u na to, żeby ktoś mnie zatrudnił i uwolnił od tego przedsiębiorczego życia. Na razie przynajmniej tego we mnie nie ma, nie? Okej. Tak mi się trochę wydaje, że jak już się wpadnie w to przedsiębiorcze życie, to właśnie jest ciężko zmienić mindset. Ale wiesz, znam osoby, które gdzieś tam zrezygnowały z bycia przedsiębiorcą, poszły w innym kierunku, jakby i życie jest też takie, że to się może stać, bo nagle, kurczę, no ja jestem w branży, która ktoś ostatnio użył takiego słowa future proof. Czy moje biznesy są future proof? Ja nie wiem, raczej nie. W sensie mam platformę jogi, którą wiesz, może zostać zastąpiona AI-em bardzo szybko. Zresztą już są nawet takie platformy gdzieś tam za granicą. Czy uda nam się ten produkt dostosować do potrzeb zmieniającego się konsumenta? Zobaczymy. Mam Tribe47, który transformujemy trochę w kierunku firmy konsultingowej tak naprawdę z jakby funkcją wykonawczą, ale czy to jest future proof? No wiesz, teraz ludzie zaczynają zadawać strategiczne pytania do Claude'a albo czata GPT, nie? Więc no, wszystko się może zdarzyć, tak? Jakby ja nie mówię na nic nie, no ale na razie, kiedy mówię ci, wstaję rano, to myślę o tym, co zrobić w moich biznesach, a nie o tym, jak znaleźć robotę w jakiejś firmie. Okej.
jest taki... Fair enough. No. Nie chciałem zadawać ci na początku pytania, na które nie umiesz odpowiedzieć, wręcz przeciwnie. Myślałem, że może o tym myślałaś, ale przychodziły ci takie myśli z tego, co mówisz, że są znajomi, którzy w tym modelu egzystują dobrze. Ale to właśnie, wiesz, no, że widzę kogoś i myślę sobie, o kurczę, no fajnie, ale ja, jakby mój umysł nie jest w procesie kombinowania, jak tam być. Wiesz, Okej. czasami to jest takie też czucie siebie, nie? Że każda opcja jest możliwa zawsze, nie? Znaczy, może nie zawsze, ale różne opcje są możliwe. No i teraz pytanie, czy do tego dążysz, czy to tak ci wchodzi, że zaczynasz kombinować, jak do tego dojść, czy właśnie jakoś czujesz podskórnie, że to na razie nie jest dla ciebie, nie? Że wszyscy, kurczę, yoga, medytacje, różne inne rzeczy, ja czasami nie daję tutaj odpowiedzi bardzo, wiesz, takich, jak może oczekiwałeś jakiegoś metodycznego podejścia, a moje to jest po prostu taki feeling, nie? Że ja teraz tego nie chcę. I tyle. Właśnie akurat tak, od większości ludzi oczekuję trochę metodycznego podejścia, ale od ciebie oczekuję trochę tego feelingu, bo takie miałem też czucie, że tak trochę ciebie postrzegam jako taką osobę, która już nie podchodzi do tego tak matematycznie, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, tak jak wcześniej, bo widziałem trochę twoich wystąpień sprzed 5 lat, no i tam po prostu matematyka, rozwalanie rzeczywiście lajków i tak dalej, a mam wrażenie, że trochę właśnie skręcasz w trochę inną stronę. Popraw mnie, jeśli się mylę. Myślę, że się nie mylisz, chociaż też nie zostawiamy tutaj widzów z poczuciem, że ja nagle po prostu zapalam świecę i wiesz, taka strategia biznesowa, a nie taka, nie. Opierasz się na To liczbach nie w jest dalszym jakby, ciągu, tak. to nie chodzi jakby o magiczną kulę, nie. Myślę, że ja zawsze dużo jakby rozkminiałam modeli biznesowych, zastanawiałam się nad łączeniem różnych kropek. Ale ostatnie lata pokazują mi, że w zasadzie najlepsza strategia to jest taka, która jest po prostu pasuje do danego przypadku i na którą wszyscy się zgadzają i są w stanie, i wiesz, i są wszyscy podekscytowani jej wizją jej realizacji. I to jest bardzo kluczowe i to jest troszeczkę dodanie do tego elementu no właśnie takiego ludzkiego konsultingu, który niekoniecznie jest tylko rozkminą modelu, że teraz wiesz, ja się po prostu zebrałam dane, przemyślałam, porównałam modele, coś tam i wychodzi, że masz zrobić tak. No ale tu jeszcze jest cały proces rozmowy z tobą i przekonania ciebie i zrozumienia też ciebie, tak żeby to, co ja ci zaproponuję, też było czymś, z czym ty się czujesz komfortowo, nie? I to jest zupełnie inny proces. To jest trochę proces no, bardziej relacyjny, taki człowiek do człowieka, tak? Human to human, a nie tylko matematyczno-metodyczna rozkmina. I powiem ci, że teraz na przykład będąc w takim procesie transformowania trochę Tribe'a, wiesz, my zawsze mieliśmy taki element konsultingowy, bo ja zawsze, kiedy pracowałam z firmami, to zaczynałam od rozkminy strategii rynku, zobaczenia tego big picture, pomyślenia jakby co miałoby najlepszą szansę realizacji celów, ale od kiedy tak świadomie z Tribe'em stwierdziliśmy, że chcemy budować firmę konsultingową, no to otworzył się taki gruby temat, a czy my tak naprawdę umiemy konsultować, czyli być tymi doradcami, takimi, z którymi ludzie chcą rozmawiać, którzy właśnie nie są do końca zastąpialni przez czata GPT czy Claude'a, bo po prostu są tym partnerem, z którym chcesz dzielić się rzeczami i chcesz dostawać jakiś feedback, czy chcesz, żeby ta osoba ci zwróciła na pewne rzeczy uwagę, bo nie wiem, masz to zaufanie, tak? I masz tą chęć tego współdziałania. I myśmy w ostatnim roku, ja też, wiesz, dużo robiłam takiego rozwoju swojego i poszukiwania informacji na temat tego właściwie, co to znaczy też być
osobą, która jest w stanie rozmawiać z przedsiębiorcami, z liderami innych firm na temat strategii. Mieliśmy tutaj wsparcie też coachów z takiej organizacji Grow Your Digital Agency, takiej brytyjskiej firmy mastermindowo, powiedzmy, doradczej. No i oni mi dali kilka książek do przeczytania, z czego myślę, że jeden fajny tytuł, który mogę tu polecić, to jest Trusted Advisor. I trochę, wiesz, ta książka plus jeszcze kilka innych, ale wymienię tę, bo myślę, że ona jest naprawdę fajna. Ja w pewnym momencie miałam taką zajawkę w ogóle, wiesz, ta książka, chodziłam z nią wszędzie i mówię, jak to mi otworzyło oczy w ogóle na to, że w zasadzie praca z innymi nad strategią to jest budowanie relacji zaufania. I tam w tej książce oni akurat bardzo metodycznie podchodzą do tej relacji zaufania i rozbijają ją na czynniki. I dlatego pomyślałam sobie też w ogóle o temacie nazwie twojego podcastu, bo ty masz intymnie o strategiach, a tam oni mają taki wzór, że zaufanie to jest właśnie intymność, tam jest chyba razy rzetelność, razy jak credibility, to nie wiem, credibility to jest po polsku jak? Jakby, że... zaufanie w czyjeś umiejętności. Tak, coś takiego to jest może powiedzmy po angielsku, bo to ja to pamiętam i jakoś nie wiem, czy teraz dobrze to przetłumaczę, bo to takie słowa, które może nie są tak 1 do 1 przetłumaczalne, czyli intimacy, credibility, reliability, podzielone przez self-orientation, czyli tym wyższe zaufanie, im więcej intymności, tej credibility i tego reliability i im mniej tego skoncentrowania na sobie w tej relacji. Czyli skoncentrowanie jakby na tej drugiej stronie, ale oprócz tego oczywiście wiedza merytoryczna, tak, jakby to dowożenie, bo myślę, że to reliability to można nazwać jako dowożenie i intimacy, które w ogóle ta książka pisze o tym, że to jest w ogóle trudniejsze. No bo jak zbudować intymną relację w świecie biznesowym też. No a oni właśnie piszą o tym, że to jest kluczowe, żeby ktoś cię dopuścił do pracy nad jego najważniejszą rzeczą, czyli w sumie wizją biznesową, strategią, to musisz zbudować tą relację. To musi być ten feeling, że to nie może być tylko czyste liczby, że jak tego elementu zabraknie, to ty możesz położyć najlepsze plany, ale one po prostu, wiesz, to druga strona ich nie zrealizuje, bo nie będzie czuła tego. Więc ten feeling jest ważny. Piękne to, co powiedziałaś i rzeczywiście super się w ogóle w ten podcast wstrzeliło. No i masz to w nazwie, nie? Więc coś tutaj jest, tak? Ale to bardziej z takiego właśnie czucia użyłem tego w nazwie, bo nie wiem dlaczego, tak? Bo stwierdziłem, że tak właśnie chciałbym rozmawiać o strategiach, no tak, ale to nie jest takie oczywiste, nie? Wiesz, ja przez wiele lat myślałam, że strategia to jest właśnie twarde liczby, tak, nie? i Trzeba wyciągnąć... sporo ludzi mi powiedziało, że to jest bardzo głupie i nie mogę tak zatytułować podcastu. Stwierdziłem, okej. A myślę, że to nie jest głupie, nie? Ja myślę, że to jakby, powiem tak, im jestem starsza, im więcej rzeczy widziałam, tym bardziej zaczynam zwracać uwagę na ten aspekt miękki i to nie było dla mnie zawsze naturalne, bo ja raczej byłam taka bardzo, wiesz, metodyczna i wiesz, nadal jestem, nie? Jakby wczoraj też miałam taką sytuację, ktoś do mnie przyszedł z jakimś projektem, jest problem. Jasne, jakby, widzę te liczby, widzę, co się dzieje, jestem w stanie zadać pytania o właściwe rzeczy, wskazać jakieś możliwe kierunki, ułożyć to. No ale na końcu jest ten aspekt, nie? Czy ja z tymi ludźmi jestem w stanie zbudować relację taką, gdzie oni mnie wpuszczą do tego doradzania, tak? Żeby to się zadziało, no to tak, trzeba będzie wysłuchać trochę ich frustracji, będzie trzeba być może zobaczyć też jakieś powody, dla których pewne decyzje zostały podjęte, które będą być może niesłuszne, ale z czegoś wynikały, nie? I to coś też trzeba będzie skumać, tak? Żeby im dobrze pomóc.
tam akurat w tej książce Trusted Advisors, oni piszą o tej intimacy właśnie, jak to zrobić, że tam jest dużo takich rzeczy, gdzie ty musisz na przykład nauczyć się pokazywać temu klientowi, to się mówi taki elephant in the room, nie? Że coś jest, on pewnie sobie trochę z tego zdaje sprawę, jakiś problem niezadbany, ale ty musisz umieć go pokazać, ale w taki sposób, żeby to nie było, wiesz, z wysokiego C, że teraz tutaj masz Tak, źle, źle. jak w ogóle, jak to się stało. Tylko pokazać to i jednocześnie też zbudować taką relację, gdzie ta druga osoba czuje, że jakby ja jestem z tobą w tym, że to znaleźliśmy i w sumie ci pomogę to odkręcić, a nie tylko ci chciałam pokazać, że no, słabo, nie? Okej, czyli to jest o tym, żeby dawać właśnie taką zaufaną przestrzeń do tego, żeby ktoś mógł mówić o swoich właśnie błędach, nie bojąc się oceny. Dokładnie, nie? I ty Okej. możesz też po prostu pomóc komuś, pokazując, że jesteś w stanie też wejść i częściowo wziąć jakąś odpowiedzialność, nie zostawić tej osoby samej, no bo samo wskazanie problemu, no to jest, wiesz, można w każdej sytuacji wskazać kupę problemów, ale później pytanie, czy ty jesteś w stanie zostać w procesie rozwiązywania tego problemu. Ale mocno wyprzedziłaś mi temat, ale dobra. Jak już weszliśmy, to wejdźmy w niego. Czy ty myślisz, że właśnie przyszłość konsultingu będzie wyglądać tak bardziej na zasadzie większej integracji tego, powiedzmy, zewnętrznego działu konsultingu, ale ty mówiłaś, że wy jesteście i konsultingiem, i też będziecie realizować część pewnie tych rzeczy związanych ze strategią i czy to właśnie będzie się bardziej integrować z tą firmą klienta w przyszłości? Czy może już się u was integruje bardzo mocno? Czy w ogóle ten operacyjny dział chcecie wykosić? Jak to jest? Wiesz, realizacyjny? To jest w ogóle trudne pytanie, nie? Bo Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie. Wracam gadać. Zawsze, jak ja w ogóle zaczynałam Tribe'a w 2016 roku, to w ogóle, wiesz, ja nigdy nie pracowałam w żadnych firmach usługowych. Ja zawsze, wcześniej pracowałam w Mindvalley, gdzie po prostu realizowaliśmy wszyscy razem sprzedaż produktów typu digital i wiedziałam, jak te wszystkie klocki poukładać, żeby produkt się sprzedał. Wcześniej nie miałam w ogóle doświadczenia z firm usługowych. To mi dużo czasu zajęło, żeby skumać w ogóle, jak to jest być firmą usługową. Wiesz, ja już prowadziłam w zasadzie przez długi czas, byliśmy agencją marketingową, ale ja tak jakby prowadziłam to, nie wiem, nie rozumiejąc w ogóle, jak się powinno prowadzić agencję. Myślę, że moje pierwsze lata prowadzenia Tribe'a to było totalnie po omacku, bo to nie była taka moja droga, że ja pracowałam w jakiejś agencji, teraz myślę sobie, ja zrobię lepszą agencję. Tylko ja po prostu, wiesz, wiedziałam, jak poukładać klocki po to, żeby sprzedawać produkty w internecie. I mówię, okej, to pomogę innym ludziom to zrobić. Po prostu ustawię dla nich zespoły, bo oni właściwie ich nie mają, nie wiedzą, jakie kompetencje zebrać, nie wiedzą, jak te wszystkie kropki ze sobą połączyć. Zaczęłam od konsultingu, a później patrzę,
komuś tam doradzam, ale ta osoba w ogóle nie ma ludzi, żeby to wyegzekwować. Mówię, no to wezmę tych ludzi, przecież znam tą osobę, tamtą, siamtą, zrobimy razem zespół projektowy, nałożę na to marżę, no i super, mam biznes. Tak to się zaczęło. Więc Drive się zaczął od po prostu realizowania takich całościowych planów marketingowych, które sami tworzyliśmy dla różnych firm. I to powstało oddolnie, tak? To tak powstało oddolnie. No ja na początku w ogóle nie myślałam, że to będzie jakaś, wiesz, koniecznie firma. Ja potrzebowałam zebrać kasę na portal jogi i po prostu stwierdziłam, że łatwiej mi będzie zebrać te pieniądze, no bo portal jogi trzeba było tam produktowo troszeczkę dopracować, nie? Czyli to równolegle praktycznie rozwijałaś, tak? Tak, rozwijałam to równolegle, no Dobra. bo po prostu potrzebowałam pieniędzy na zbudowanie produktu portal jogi. No i wiadomo, w takim produkcie subskrypcyjnym, w którym no, trzeba nabudować trochę kontentu, no to na początku, dopóki nie rozwiniesz tej bazy subskrybentów, no to przychody jakieś tam są, ale one są dość niskie, a musisz rozwijać jakoś produkt. Więc stwierdziłam, tak sobie policzyłam, że łatwiej mi będzie zarobić więcej kasy, robiąc roboty dla innych firm i wkładać sobie do tego portalu jogi, dopóki aż to się wszystko razem jakoś nie. No i to się jakoś tam, wiesz. Czyli setupowałaś biznes po to, żeby postawić inny biznes. Tak, dokładnie. Taki case, nie? No bo mówię, gdzie ja pójdę, kto mi da hajs po prostu na jakąś platformę do jogi, no halo, no to było mało realne, że ktoś w to zainwestuje wtedy. Ja miałam jakąś zajawkę, że chcę to zrobić. Mówię, dobra, przecież mogę sprzedać siebie, w sumie więcej na tym zarobię niż teraz na produkcie, który jeszcze nie jest gotowy, bo tam trzeba było trochę dołożyć jednak przede wszystkim produkcji kontentu i po prostu wydać kasę na reklamę i tak dalej. Więc no, zaczęłam składać te projekty dla różnych firm, nakładać marże na siebie i na jakby innych podwykonawców, które wkładałam do firm, z którymi pracowaliśmy. No i tym sposobem powstał Tribe. Czyli on w ogóle nie powstał jako taka, wiesz, tradycyjna agencja, która na przykład, no to róbmy teraz perfo dla różnych firm. Ale to jest tak, że z ludźmi współpracowałaś na zasadzie takim, że to byli po prostu kontraktorzy, a ty byłaś na początku tak, a później zaczęłam ich zatrudniać. Ale właśnie to jest ciekawa zmiana, bo wiesz, my na początku właśnie, miałam jakichś kontraktorów, nakładałam na to marże, później zaczęłam zatrudniać. Zatrudnialiśmy tych ludzi sporo, nawet w pewnym momencie tam Tribe to było ponad 40 osób zatrudnionych na pełen etat. Teraz nas jest bliżej 20 na pełen etat, ale właśnie mamy 40 osób na kontraktach projektowych, czyli trochę wróciliśmy tak naprawdę do tego modelu, gdzie zaczynamy pracować z moim zdaniem wysokiej klasy specjalistami z rynku, których nie byłoby nas stać zatrudnić na pełen etat w sytuacji, kiedy no nie jestem w stanie ich na przykład obsadzić na tam tyle procent, ile to się opłaca projektowo, ale jestem w stanie kupić od nich za dość dobrą stawkę ich godziny pracy i włożyć je do projektów tam, gdzie czujemy, że oni są faktycznie potrzebni. Czyli ten nasz to jest dobry model, jak masz markę, nie? Taką jak Tribe, nie? No na pewno nad tą marką też jeszcze trzeba pracować cały czas, ale tak. I wtedy ten wątek konsultingowy zaczyna być istotny, no bo my zaczynamy rozbudowywać siebie, swój zespół, swoje kompetencje wokół konsultingu i chcielibyśmy docelowo być tymi ludźmi, którzy są w stanie złożyć zespoły i projekty dla naszych klientów, które będą częściowo bazować na jakichś osobach, które są z nami pełnoetatowo, aczkolwiek tutaj zachowujemy głównie ludzi z wysokim doświadczeniem, którzy są w stanie doradzić, zebrać klocki i ułożyć zespół, dobrać odpowiednie osoby z tego zespołu, który my nazywamy part-time, czyli który sobie tam wypracowaliśmy te relacje od kilku lat, a teraz jeszcze pogłębiamy to, plus nawet dobrać jakichś partnerów zewnętrznych, których też mamy całą sporą bazę w tej chwili. Czyli no, chcielibyśmy łączyć konsulting z wykonawstwem, ale zobaczymy, czy to się uda, no bo według książek, które ostatnio przyswajałam na temat konsultingu, to jest w ogóle bardzo zły pomysł. A ja trochę chciałabym iść pod prąd, nie? I powiedzieć, kurczę, dobry konsulting to są strategie, które jednak można wykonać, nie? A nie tylko gadanie i tylko ta relacja i bycie w tej relacji z klientem, ale już nie patrzenie do końca na to, jak on to wykonuje, nie? Chciałabym pożenić te dwa światy, ale
wiesz, książkowo, Mhm. no to wszyscy odradzają. Mówią, Tak, o, tak, albo tak. budujesz Mhm. firmę konsultingową, no to super, albo wykonawczą. A my byśmy chcieli zrobić coś, co jakby pokrywa całość. Nie? Bardzo A nie podoba wiem, mi czy się to ten się uda. model. To jest tak ambitny model, tak jak mówisz, że który jest prawdopodobnie trudny, no to znaczy na pewno jest trudny, ale wierzę to, że rzeczywiście, jeżeli by podzielić to na takiej zasadzie, że to byliby zewnętrzni kontraktorzy, to może się to opłacać, no bo ty wtedy masz mniejsze ryzyko ogólnie, tylko masz rzeczywiście ludzi zakontraktowanych na konkretnych projektach, ale dalej możesz zapewnić odpowiednią jakość, bo jeszcze przybijasz tam pieczątkę Tribe'a, nie? To jest w Oczywiście, teorii oczywiście to brzmi pięknie, nie? Ale... tak, wiesz, no oczywiście to wymaga jakby dobrych Mhm, procesów mhm, zarządczych i tych osób po naszej stronie, którzy są w stanie trzymać w kupie te projekty. No ja śmiem twierdzić, że takie osoby mamy, tak, okej. ale oczywiście potrzebujemy ich jeszcze pewnie trochę więcej. W tej chwili mamy takich osób w organizacji powiedzmy 4, plus mamy jeszcze 4 osoby seniorskie, takie dość specjalistyczne nadal, które są w stanie trzymać projekty i cały czas dobieramy jakby nowe. No ale to są osoby, które, no czasami to jest tak, no to muszą być osoby, do których ja mam po prostu mega zaufanie, nie? I my Mhm. mamy wszyscy mega zaufanie, że oni są w stanie trzymać i spiąć taki projekt, nie? Gdzie będą ludzie, którzy są z nami na jakichś takich właśnie kontraktach projektowych, są w stanie utrzymać wszystko jakby w jakiejś naszej procedurze operacyjnej, którą my sobie wypracowaliśmy. Tam wdrożyliśmy ClickUpa bardzo głęboko, więc staramy się pracować jakby też nad organizacją tej pracy, żeby ona była efektywna i żeby no dużo rzeczy, ale no naprawdę tych klocków jest sporo i jakby ta wizja mnie trochę przeraża, ale też mnie inspiruje, bo gdyby to się udało, to myślę, że to jest słuszne i ma jakąś tam szansę, nie? Mhm. W tym zmieniającym się świecie. Tak, ale rzeczywiście brzmi to jak lot kamikadze trochę, że to może być bardzo... Chodzi mi o takich ludzi jest po pierwsze tak mało, a po drugie oni też z czasem, nie wiem, mogą mieć swoje inne plany, chociaż wyobrażam sobie, że mogą istnieć ludzie, no bo co to są za ludzie? To są ludzie, którzy nie chcą być przedsiębiorcami, ale mają skill przedsiębiorczy właśnie, żeby to Tak, a spiąć. właśnie na przykład, nie wiem, Mhm, jedna z dziewczyn, która jest taką osobą, miała na przykład własny biznes, nie? mhm, E-commerce'owy, ale no za dużo tych wątków dla niej, nie? Było do ogarnięcia. Ona chce okej. się skupiać na growthie, nie? A Mhm, prowadzenie własnego biznesu, no to albo masz jakby zestaw partnerów, gdzie mhm, każdy coś robi, na czymś się dobrze zna. No jeżeli jesteś sama, no to nagle się okazuje, że chciałaś robić growth, a siedzisz w logistyce i na magazynie, nie? I to tak. jest wątek, który musisz zacząć ogarniać. Um, Jedna z dziewczyn jest po prostu super konsultantem. Ona nie chce mieć własnego biznesu. Są nadal ludzie, którzy wiesz, Mhm, niekoniecznie chcą mieć ten własny biznes. Oni się fajnie czują w roli układania tych klocków, a niekoniecznie chcą właśnie nieść ten ciężar mhm, tak. odpowiedzialności takiej za tą całość. Mimo, że być może mają kompetencje i byliby w stanie, nie? Tylko wiesz, no to jest zupełnie inny mindset też, tak? I nie każdy weźmie to na siebie, nie Nie każdy każdy chce to wziąć na wykona ten siebie. ruch. No. Nie, Mhm, widzisz, no trochę mi zadałeś ciężkie pytanie, dlaczego ja to biorę na siebie, nie? Bo może mogłabym nie brać, ale jakaś część mnie może, nie wiem, jakiś taki kurna element masochistyczny, który mam w sobie, że muszę mieć trochę po prostu tego cierpienia tam, nie? Z boku mhm. przedsiębiorczego, który mnie z drugiej strony podpala. No No, to nie jest kurna, głupi ja kierunek nie wiem, myśli, wiesz, no. dlaczego Mhm. ludzie są przedsiębiorcami. Ja myślę, że no, tam są jakieś pozytywne pobudki, ale też jakieś takie ciężkie tematy pewnie też się gdzieś kotłują pod tą motywacją do bycia przedsiębiorcą. Tylko że musisz czasami, musi ci ktoś złoić po prostu tyłek, nie wiem. Ostatnio tu wraca taka myśl przez kilka odcinków, które w rzeczywistości naszej jeszcze ich nie ma, ale w rzeczywistości ludzi, którzy to słuchają, już są. W związku właśnie ze szczęściem i takim domyślnym dążeniem do szczęścia i niepodważaniem tego. I
to mi się trochę wiąże z tym, co mówisz, że może rzeczywiście, jak jest za kolorowo, to gdzieś szukamy podświadomie właśnie jakichś, nie wiem, wyzwań. Jest to trochę związane pewnie z growth mindsetem, że rzeczywiście ludzie, którzy go posiadają, no, nie daliby rady, osiągając wszystkie swoje cele, nie stawiając sobie nowych. No, nie wierzę w to. Może, albo może też takie coś, co gdzieś tam na początku ci powiedziałam, nie? Że jakby no budzisz się rano i czujesz, że chcesz być przedsiębiorcą i tak z twojej perspektywy patrzysz na inne osoby, mówisz, o, ta osoba jest taka super, ona umie to i to i to i dlaczego ona nie jest przedsiębiorcą? No ale może ona się nie budzi rano i nie myśli sobie, kurczę, chcę mieć własną firmę, nie? I myśleć o wszystkich aspektach, tylko może właśnie nie? Może właśnie to nie jest jej drive, to jej nigdy nie siadło, tak? To jest twoja perspektywa, to my tak zawsze oceniamy wszystkich, nie? Że każdy, wiesz, pójdzie i zrobi własny biznes. Część ludzi pewnie tak, nie? A część ludzi może bardziej chce być w grupie, która po prostu robi coś razem i gdzie ta odpowiedzialność jest w jakimś sensie podzielona, nie? Wiesz, my w Tribe też budujemy, ja chętnie dzielę się udziałami w organizacji, tak? Więc staram się, gdzieś tam robiłam zawsze te ESOP-y, niektóre wyszły, niektóre nie, ale jestem, wiesz, totalnie bardziej zainteresowana tym, żeby uwspólniać tą organizację z innymi, niż robić to zupełnie sama i tworzyć właśnie takie środowisko, gdzie nie wiem, gdzie ludzie chcą być, bo nie wiem, bo mogą realizować jakąś swoją ambicję, tak, bo robią fajne projekty, a jednocześnie jest naprawdę okej atmosfera też tej pracy. Uważam, że teraz w Tribe jest super atmosfera. Mieliśmy różne okresy, ale teraz jestem naprawdę zadowolona z tego, jak wygląda współpraca, jakich mamy ludzi na pokładzie. I jasne, będą się zmieniać te osoby. Czasem się ktoś wypali, bo się zmęczy tym intensywnością też tematów biznesowych, bo to jest dość intensywna praca mimo wszystko. Ale wiesz, wierzę, że pojawią się kolejni, nie? Którzy po prostu będą chcieli tu być, bo jest ciekawie, bo można realizować rzeczy, można mieć sprawczość we współpracy z organizacjami. To tak jak to układamy, jest na tą sprawczość nastawione. No więc tak, myślę, że mam trudną wizję rozwoju tej firmy, ale powiem ci, że pierwszy raz mam też taką wizję, gdzie myśmy to z zespołem razem ułożyli i wszyscy się podpalili tym, nie? Że hej, robimy firmę, która doradza klientom i składa projekty mocno całościowe, nie tylko z naszych ludzi, ale też z innych super ludzi, którzy są na rynku. I też obserwujemy taki trend, że na rynku jest coraz więcej ludzi, którzy nie chcą wcale pracować na pełen etat, ani w agencji, ani w żadnych firmach. Tak. Tylko chcą właśnie pracować na jakimś fajnym projekcie, na przykład, nie wiem, 60 godzin w miesiącu, nie? Albo tam 70 godzin w miesiącu. A jednocześnie mieć przestrzeń na jakiś tam swój projekt. Dosłownie. Mogą robić podcast, mogą robić, nie wiem, coś innego, mogą po prostu podróżować w tym czasie po świecie i chcieć mieć pół dnia na chodzenie z aparatem i robienie zdjęć. Po prostu ludzie się też zmieniają i to jest też fajne, nie? Że wiesz, jeżeli coś robimy razem, to robimy na celach, na projekcie, ale nie musisz być na całe życie, wiesz, skomitowany do pracy ze mną. To jest super. Właśnie z Michałem Barczakiem ostatnio rozmawialiśmy o tym i on właśnie tak siebie kontraktuje na part-time i prowadzi też inne biznesy i to jest bardzo okej model. Coraz więcej takich ludzi widzimy na rynku, nie? I to mądrych ludzi, nie? Bo czasami też taka opinia o ludziach, którzy wchodzą do twojego projektu na part-time i zresztą nawet moi ludzie mieli taką opinię, że nie, to się nigdy nie uda po prostu, bo ci ludzie to freelancerzy w ogóle, tak, nie będą się przykładać. Nie będą się przykładać, w ogóle, to będzie, w ogóle to się nie uda. I wiesz, i myśmy próbowali ten model już długo, nie? Bo to nie jest tak, że to nagle teraz wymyśliliśmy. Nie, my w tej chwili już w ten sposób działamy. Więc myśmy to zaczęli kilka lat temu i na początku faktycznie się nie udawało. Wiesz, wkładaliśmy do projektu jakiegoś freelancera i później ktoś, kto był na pełen etat w Tribe, musiał sprzątać po nim, że tak powiem, nie? Bo ta osoba nagle powiedziała, że wiesz co, już nie mam, nie chcę mi się już pracować, bo coś mi innego wpadło. To jak to się robi, żeby to się udało?
Myślę, że po prostu jak z każdą rzeczą się po prostu robi, Mhm. aż wyjdzie. Jeżeli wierzysz, że to ma szansę wyjść, a myślę, że ja wierzyłam, plus jeszcze nasza dyrektorka HR-u Martyna Łapaj też wierzyła. E, No i w końcu jakaś znalazła się droga, tak? Było Mhm. kilka osób w organizacji, głównie w zespole operations i myślę ja i jeszcze nasz doradca finansowy Janusz Krasnopolski, którzy wierzyliśmy, że to się uda. No Mhm. i po prostu szukaliśmy tej drogi, żeby to się udało. A co się zmieniło? To po prostu znaleźliście sposób na dobieranie odpowiednich ludzi, czy coś innego? Na pewno mocno rozkulaliśmy tą sekcję, czy jakby, nie wiem, dział rekrutacji. My Mhm. zresztą założyliśmy sobie taką małą firmkę Talent 47, Mhm. która w pierwszej wizji miała rekrutować pracowników dla naszych klientów. I to nadal się trochę dzieje jakby, ale to są tylko dla naszych klientów. Chcieliśmy też szukać innych firm na rynku, dla których będziemy, wiesz, rekrutować działy e-commerce'owe, dlatego że no my jako Tribe w ogóle zawsze byliśmy mocno osadzeni w dobrej rekrutacji, jakby myśmy procesy rekrutacyjne zrobili i sprofesjonalizowali bardzo szybko jak na małą organizację. Mhm. No więc stwierdziliśmy, okej, zróbmy to dla innych, no ale też, żeby nam się to opłacało, no to te rekrutacje musiały sporo kosztować. I faktycznie, wiesz, są jakieś firmy na rynku, dla których zatrudniliśmy fajne zespoły e-commerce'owe, ale ciężko nam było sprzedać tą usługę. Nie mieliśmy może też wystarczająco takiego skupienia sprzedażowego na tym, więc ostatecznie talent rekrutuje głównie dla nas, również dla naszych klientów, ale on też cały czas szuka tych freelancerów właściwych, nie? Więc Okej. tutaj jakby Mhm. to jest też kwestia poświęcenia jakiejś uwagi na to. No, rzeczy się same nie zadzieją. Jeżeli masz tylko osobę jedną w HR-ze, która robi wszystko i ma na te rekrutacje tam, nie wiem, 20% swojego czasu, no to tego networku dobrze nie zbudujesz. U nas faktycznie jest tych osób zaangażowanych w wyszukiwanie tych, powiedzmy, nazwijmy ich freelancerów, chociaż nie lubię Mhm. tego słowa. No jest jakby cały nasz proces jakiś ustawiony wokół tego. Też pracowaliśmy nad procesem onboardowania tych ludzi do organizacji i to też cały czas, wiesz, rozwijamy. Też jednocześnie musieliśmy pracować nad procesem w ogóle zarządzania projektem w taki sposób, żeby, wiesz, różne osoby też pracujące zdalnie, niezdalnie, w różnych godzinach, żeby to miało sens. My pracujemy na sprintach. To jest taka rzecz, która nam bardzo posłużyła i takie mocne wejście też właśnie w system zarządzania projektami, w naszym przypadku ClickUp i takie mega, wiesz, zmaksowanie różnych funkcjonalności tego ClickUpa do właśnie delegowania pracy, do feedbackowania pracy, do monitorowania, jak projekt idzie do przodu, też do w ogóle kontrolowania pracy tych osób, które w różny sposób się do projektu podłączają. No te wszystkie klocki musiały się zadziać, nie? Mhm. Żeby to zaczęło wychodzić. No tak, tam jest przyjemnie, bo tam można praktycznie zautomatyzować połowę tych procesów, Bardzo dużo tam mamy, szablonów i tak dalej, nie? bardzo dużo Mhm. raporty też możesz, wiesz, zautomatyzować tam, które ci pokazują, jak Mhm. rzeczy idą do przodu. Możesz, wiesz, trochę, prawie że jeżeli oczywiście ludzi do tego, no bo to nie wszystko dzieje się automatycznie, no ludzie Tak. muszą też Muszą pracować zaraportować. z tym narzędziem, Tak. nie? Więc, no ale jakby stworzyliśmy jakiś po prostu proces operacyjny. Mhm. Nie ja stworzyłam, ludzie Mhm. z Tribe'a, nie? Bo Mhm. tam kilka jest osób autorem tego, między innymi Daniel Biskupski, między innymi Martyna Łapaj, no tam Janusz Krasnopolski, Natalia Pali, no tam kilka osób po prostu weszło w proces tworzenia tych systemów operacyjnych, Mhm. no i doszli do tego, że to zaczęło działać, ale wiesz, chodzi o to, no jak pierwszy raz coś zrobisz Tak. i to nie jest coś, co wszyscy robią, to raczej to nie będzie działać, nie? Bo wszyscy by to robili. Najprawdopodobniej, tak. Trzeba najprawdopodobniej, poiterować trochę i trochę kasy przepalić, tak? Trochę kasy przypalić, trochę pozbierać bęcków, nie, od klientów, Mhm. którzy coś tam nie wyszło albo się opóźniło. Mi się zdarzyło też do jakiegoś freelancera wchodzić do projektu, no bo ktoś mi zniknął Mhm. nagle. No wiesz, Rozumiem. musisz te wszystkie konsekwencje na siebie przyjąć, Mhm. tak? Ale jest później pytanie, czy wierzysz w ten kierunek?
i wierzysz, że to ma szansę się udać. No i myśmy jakoś tam uwierzyli. No i myślę, że to jest właściwa droga na obecne czasy. Zgaduję, że ci ludzie, dobrzy ludzie, których szukacie do takich zadań, to nie są ludzie, którzy się zgłaszają i wysyłają do was CV, tylko ich trzeba znaleźć. Tak, ich trzeba znaleźć, ale jeszcze ciekawe, wiesz co jest? Że w ogóle część z tych ludzi to są ekstrawersi. To jest w ogóle najlepsze. No bo wiesz, w Tribe'ie przez wszystkie lata to pracowało, nie wiem, ze 150 osób, z czego niektórzy odeszli i wiesz, później byli jakimiś tam headami e-commerce w jakichś firmach, coś tam. No i tam na przykład sobie trochę popracowali, już wiesz, nie chcą dalej, bo mówią na przykład, a tutaj jest jakaś toksyczna atmosfera, tutaj coś tam, już nie chcę być na pełen etat, no to wracam do was, będę robić sobie te projekty. Czyli musieli sprawdzić, jak jest rzeczywiście wszędzie na innych polach, ale żeby to nie wrócić? jest tak, bo oni właśnie wracają na te part-time, bo oni też nie chcą Tak, na no pełen rozumiem. etat, oni mówią, że w sumie fajnie, mogę od was wziąć jakieś projekty, coś tam dorobić, super, ale wiem, że fajnie u was jest, jakby zebrałam jakieś nowe doświadczenie dla nas, super, no bo oni wiesz, zebrali z rynku jeszcze wiedzę, mają do tak tego naprawdę. jakieś super marki w swoim, jakby w swoim, nie wiem, czy to nazwać portfolio, czy jakby umysłowym. CV, tak? Którymi my później możemy się pochwalić przed klientami, że mamy tą osobę, ona przed chwilą była dyrektorem e-commerce w takiej firmie, super, i ona tutaj właśnie wchodzi w taką rolę, a co więcej, te osoby są ekstrawersami, więc to jeszcze dodatkowo jest super, no bo wiesz, oni znają nasze modele pracy. Oczywiście myśmy się trochę sprofesjonalizowali, więc czasami musimy im powiedzieć, że już tak się nie robi. Jest jak kiedyś. Nie? Już jest wszystko takie teraz bardzo poukładane. Musisz tutaj w tym ClickUpie wszystko raportować, bo inaczej. Ale to akurat fajne. Ale wiesz, no to jest być może zebranie jakichś plonów przetrwania na tym rynku ileś tam lat i tego, że w sumie nie powiem, że z każdym, ale z większością ludzi, z którą się rozstawaliśmy, no to rozstawaliśmy się w na tyle dobrych relacjach, że oni w sumie chętnie tutaj chcą coś robić, nie? I dobrze wspominają tą pracę, a nie, że o Jezu, wreszcie, wiesz. Takie osoby też znajdziesz na pewno, nie? No, bo nie chcę tutaj mówić, nie? Gdzieś tam... No dziwne by było, gdyby takich osób nie było. No przecież błędy... Żeby rosnąć, trzeba popełniać błędy, a błędy się popełnia, no po prostu, żeby rosnąć. Nie? Więc na pewno jakieś tam osoby też ci powiedzą, że o Jezu, Tribe, jakby wypalili mnie i tak dalej, spoko. Przyjmuję to, na pewno takie osoby były i wiesz, no staram się, żeby tak nie było, pracując na kulturze organizacji w różnych wątkach, ale właśnie wiesz, te osoby wracają do nas. To jest w ogóle super. Nie, no to jest ekstra. W ogóle fajną rzecz powiedziałaś, że może to być konsekwencją tego, że po prostu właśnie tak długo przetrwaliście i jest kilka przykładów firm w kilku branżach. Znam osobiście kilka takich przykładów, że właśnie to było kluczowym czynnikiem, dlaczego ta firma w ogóle wybuchła, przeskalowała się, że przetrwali ciężki okres, wszyscy inni praktycznie padli, a oni przez to, że byli już gotowi i mieli wcześniejsze doświadczenia sprzed kryzysu, to później urośli razy 10, serio. Nie? Wiesz, nie wiem, czy nawet mam takie ambicje, żebyśmy urośli razy 10, ale myślę, że mam teraz taką ambicję, żeby Tribe faktycznie był taką firmą, do której firmy, które chcą robić poważny e-commerce w Polsce i są w sumie na początku tej drogi. My do końca nie jesteśmy, wiesz, rozwiązaniem dla korpo, nie? Typu, nie wiem, Allegro, czy jakiś Hebe, czy jakaś duża organizacja. Tam dużo jest ludzi, tam jest dużo zespołów, tam jest dużo procesów. My jesteśmy super rozwiązaniem dla firm, które wchodzą na rynek e-commerce'owy. Bardzo często już w ogóle są na rynku i wiesz, sprzedają. Tylko ten kanał e-commerce'owy to nie jest ten kanał, który do tej pory rozpracowali. Chcą w to wejść profesjonalnie. I ja bym chciała, żeby wszystkie takie firmy do nas przychodziły i żebyśmy my byli w stanie im pomóc i dopasować tą pomoc do tego miejsca, gdzie chcą, gdzie oni są, nie? Więc no to jest jakby ta wizja i żeby to się udało, to ja muszę mieć po prostu wokół siebie super ludzi, nie? Z kompetencjami zarówno merytorycznymi, jak i ludzi, którzy potrafią rozmawiać właśnie z tymi liderami czy z właścicielami i potrafią budować to zaufanie. Więc to jest ten obszar na przykład, który ja wiem, że
muszę cały czas rozwijać w tym zespole, który jest wokół nas, nie? I to Mhm. nie jest łatwo rozwijać, no bo można sobie przeczytać książkę Trusted Advisors i wykuć nam na pałę te modele, ale żeby je użyć później w Tak. praktyce, no to troszeczkę to jest jakby twojej osobowości. Niektórym to naturalnie idzie, inni no muszą gdzieś tam zacząć kumać ten model. Tak czy siak kilka razy trzeba go przynajmniej przyiterować z klientami, żeby przynajmniej wiedzieć, tak? Tak, na pewno Jak to trzeba się robi. pracować No. też z klientem, pewnie Mhm. kilka razy Tak. polec w tej Mhm. współpracy, żeby się też nauczyć, nie? Ale to jest ciekawe, bo fajną rzecz powiedziałaś, bardzo mi się to podoba a propos strategii. Rzadko to pada, że dobra strategia to taka, która da się wdrożyć i ludzie czują. I A którą to nie ktoś jest tak. chce w ogóle Tak, wdrożyć, nie? dokładnie, Ją nie? Gdzie kupuje, ludzie tak. czują ekscytację, zgadzają się z nią i tak dalej. I kurczę, to często to jest pomijalne. I w momencie, w którym tworzy się właśnie dobrą strategię, o, to jest dobra strategia, przemyślana i tak dalej, no ale co z tego, skoro zespół się z nią nie utożsamia i nie czuje, tak jak mówisz, tego vibe'u. I jeszcze uzupełniając, ten twój plan, który próbujesz zrealizować, może się okazać, że jak on się uda, to będziecie jedyną taką alternatywą. Tak? Super, wiesz, no nie mam takich ambicji właśnie bycia jedynymi. Raczej chcemy być tym takim trochę spinaczem, Mhm. takim, wiesz, takim podmiotem, który łączy te wszystkie kropki i też w sumie pomaga innym podmiotom czasami się sprzedać, nie? Mhm. Przez to, że jesteśmy w stanie ich dopasować do odpowiednich projektów, więc Okej, myślę, ty że wierzysz jesteśmy... w taką współpracę, Ja integrację bardzo rynkową? wierzę. Mhm. Ja Okej. naprawdę, jak z kimś współpracujemy, to mamy też kilka firm, z którymi jesteśmy blisko, na przykład Sublime, to jest taka platforma do mierzenia w sumie Mhm. e-commerce'u. Naprawdę uważam, że kurczę, to jest w ogóle współpraca między firmami, to jest coś, w co bardzo wierzę i w ogóle wierzę też, wiesz, w jakieś takie mastermindy, różne inne rzeczy. No, ja sama się dużo uczę od innych przedsiębiorców i lubię z nimi gadać i lubię kombinować też, co można zrobić razem, bo uważam, że w tym jest siła, nie? No bo wszystkiego nie jesteś w stanie zrobić po prostu. Jest dużo ludzi na rynku, którzy mają fajne kompetencje. W Polsce Tak. też. Czasem wystarczy nawet odbić z kimś myśli, żeby on potwierdził, czy my myślimy, czy doszedł do takich samych wniosków i to już będzie wartościowe, nie? Bo Tak, dokładnie, nie? A poza tym, no, prawda jest taka, że wiesz, że może coś, co teraz mi się tak rodzi, jako coś, co być może my jako Tribe możemy dobrze zrobić. To jest też ten element sprzedaży, nie? Usług i złożenia ich. Tak, żeby faktycznie dobrać te usługi nastawione na rozwój e-commerce'u do potrzeb klienta poprzez consulting, poprzez właśnie widzenie tego dużego obrazka i dzięki temu myślę, że będziemy mogli pomóc właśnie też innym firmom, które na rynku są, poprzez partnerstwo do tych projektów wejść. A ja okej. sama od dłuższego czasu, już teraz myślę, że drugi rok, skupiam się głównie na wątku networkingowo, sprzedażowym, robię dużo konsultingu takiego, nie wiem, przychodzą do mnie jacyś, wiesz, właściciele biznesów czy liderzy i chętnie siadam, z kimś rozmawiam. Nie zawsze oczekuję, że coś ode mnie kupi, ale Jasne. czasami z tych rozmów wychodzi coś dobrego dla tej osoby. Ta osoba mnie później komuś tam poleci, albo Mhm. jak usłyszy, że ktoś ma jakieś wyzwanie, to nie to, że reklamuję tutaj, że każdy może przyjść na darmowy konsulting, to Tak to brzmi. ale trochę tak Ale jest, trochę tak jest, nie? tak? Trochę tak Mhm. jest. Jakby jak powiedzmy, że tak jest. Niech Mhm. przychodzą. Niech przychodzą. I to jest jedno z głównych źródeł sprzedaży w Tribe, Jestem ja. tak? No ale wiesz co, no oczywiście Okej. nie tylko to, no mamy też partnerstwa Mhm. właśnie, dużo partnerów też w jakiś tam No sposób tak zgaduję, nam... że duże na przykład Tak. software house'y, które tworzą e-commerce'y na przykład są Zdarza gdzieś się, tam... że software house'y nam Mhm. coś podrzucają, tak. Dużo jest z networkingu mojego po prostu, czy Mhm. referencji od Okej. klientów, z którymi pracowaliśmy. Dużo jest powrotów jakby klientów, którzy kiedyś z nami pracowali, teraz wracają. Ale myślę, że no dużo jakby na razie tą sprzedaż ciągnę głównie ja. Bo Okej. to nie jest taka sprzedaż typu, wiesz, ja dzwonię do różnych firm, pytam się, Mhm. czy chcesz coś kupić, tylko spotykam się z ludźmi, rozmawiam, jakie mają plany, jeżeli widzę jakiś potencjał, albo ktoś do mnie przychodzi, bo ma problem, więc
pokazuję, jak go można rozwiązać. To tak w tej chwili wygląda. Okej, czyli sprzedaż doradcza i oparta o twój network, tak na dobrą sprawę, tak? Tak naprawdę tak. Okej. Czy to jest dobre? Nie wiem. Na razie mi to sprawia przyjemność, więc ten moment jest Ważne, dobry. że działa, nie? Teraz jest dobrze, ale może mnie to zmęczy, wiesz. Zobaczymy, co wtedy. Czy da się kogoś innego postawić na moje miejsce. Okej, mówiłaś o tym, że sama chętnie dzielisz się biznesem, że robiłaś trochę ESOP-ów. Wspominałaś też, że niektóre się nie udały. Tak. Co byś doradziła komuś, kto myśli dzisiaj o swojej spółce, że okej, no fajnie by było wdrożyć jakieś programy ESOP-ów. Wiem, że przynajmniej jeden człowiek, który będzie nas słuchał, wie, że właśnie szuka informacji na ten temat, więc co byś doradziła takiej osobie, na co zwracać uwagę? Mówiłam o tym na konferencji Founders ostatnio, jako jeden z takich moich przemyśleń. Pozdrowienia dla Michała. No to Michał, możesz zadzwonić do mnie, jak chcesz. Chętnie pogadam o tym. No ja robiłam dużo ESOP-ów generalnie, naprawdę. Policzyłam, że chyba z 11, więc jakby dużo. Okej, dobra, to jest dobry insight. No. Po pierwsze, myślę, że taka główna rada to jest się zastanowić, dlaczego to robisz w ogóle, po co. I to był taki mój największy chyba insight. Zgaduję, że on by odpowiedział po to, żeby pracownicy czuli się bardziej zintegrowani, nie odeszli i tak dalej. No tak? właśnie, to jest wątek, taki główny... Tak, ale ten wątek po to, żeby pracownik nie odszedł. Najgorszy powód. Za każdym razem, jak ja to zrobiłam z tego powodu, to uważam, że to nie był sukces, nie? Okej. Oczywiście to zawsze jest w tobie, myślisz, że chcesz zatrzymać tę osobę, tak. Ale myślę, że pierwsze myślenie powinno być, czy ty uważasz, że z tą osobą realnie zbudujesz lepszy biznes? To jest pytanie. Czy z tą osobą zbudujecie razem lepszy biznes? Czy ona z tobą będzie chciała to robić dalej? Czy to ma sens? Czy to ma sens dla firmy? Bo bardzo często lęk przed odejściem jakiejś osoby to nie jest racjonalny lęk, że ta firma bez tej osoby nie jest w stanie się rozwinąć. To jest twój lęk, bo ci się nie chce myśleć, jak tą osobę zatrudnić, bo masz jakiś po prostu, nie wiem, toxic relationship z tą osobą. Czasami, no sorry, że to mówię, ale to się zdarza, szczególnie w małych firmach, że z kimś masz jakąś poplątaną po prostu relację. I jeszcze myślimy o tym, żeby oddać mu kawałek firmy. Tak, ale sobie nie wyobrażamy, że w ogóle ta osoba odejdzie, bo nie wiem co, no wiesz, jakby... Fajne. I myślę, że to był mój case na samym początku. Ja też się czułam tak zestresowana tym, że ktoś odchodzi w ogóle z organizacji. No musiałam do tego dojrzeć, tak, że tak naprawdę no, przede wszystkim zastanów się, czy ty i ta osoba razem w perspektywie kolejnych kilku lat zbudujecie coś lepszego i czy to ma sens, czy ta osoba pasuje tutaj, czy ta osoba może tą firmę przeskalować faktycznie, czy ty po prostu się boisz stracić tą osobę i to są głównie jakby twoje lęki, bo ci się nie chce rekrutować, czy szukać, czy kombinować, czy zmieniać, nie? Okej, no to ma sens. Ale no, ja te błędy popełniłam wcześniej, więc nie mówię, że tutaj, wiesz, jestem bez... Czujesz, że jakieś konsekwencje większe takich błędów ponosiłaś kiedyś? Tak, finansowe, absolutnie. Okej. Bo ESOP-y nie kojarzą mi się z dużymi procentami, z drugiej strony mogą takie być. Tak, ale zależy jak się umówisz też, wiesz, zależy też jakie te ESOP-y zrobisz. No ja też miałam taką historię oddawania większej części przedsiębiorstwa na początku i później wyjście z tego wiązało się z jakąś kasą, którą niekoniecznie miałam, musiałam to później w ratach spłacać, no różne rzeczy. Także ja myślę, że tutaj zależy jak to się ułoży. Można to zrobić w sposób bardziej bezpieczny, mniej, ale no jedna jest prawda, myślę, istotna. Jeżeli kogoś, po co to robisz? Bo jeżeli faktycznie to ma być takie, ten ESOP to nie do końca ESOP, że chcę, żeby ta osoba była jakby współwłaścicielem tej organizacji i chcesz, żeby zarządzała częścią tej firmy, tylko robisz to, żeby ją zatrzymać, a w zasadzie to można by tego ESOP-a zastąpić bonusem. To lepiej zrobić po prostu bonus. No po co się tutaj, po co coś takiego w ogóle wymyślać?
No i później jest pytanie, jakie ty masz oczekiwania od tej osoby, bo ja też często miałam takie oczekiwania, że okej, no to tutaj ta osoba jest w vestingu, no i za chwilę będzie miała udziały w firmie, no to powinna myśleć jak właściciel. A ona nie myśli jak właściciel, tylko myśli dalej jak pracownik. Albo nawet nie chce myśleć jak właściciel. Albo nie chce, nie? I też nie do końca widzi wartość nawet tego vestingu. Tutaj trzeba też zrozumieć, czy dla kogoś to jest wartość, czy dla kogoś, czy to w tej osobie podpala to poczucie, że my to robimy razem, czy ta osoba przez to chce dalej rozwijać tą organizację, czy ty też jesteś gotów, nie, oddać faktycznie udział organizacji różnym osobom, że nie musisz, wiesz, być nagle, nie wiem, jedynym tutaj sprawcą tego sukcesu, jeżeli on się kiedyś wydarzy. No, tam jest, myślę, dużo wątków, tak? Okej. Jak to jest, jak już podejmiesz tą złą decyzję, to właśnie starasz, w sensie co ty robiłaś i co byś doradzała, starasz się wtedy właśnie tą osobę jak najszybciej wykupić i odkręcić to. Ale to nigdy nie będzie tak. No, ten osób się gdzieś tam zrealizuje, ale może się zdarzyć, że wiesz, tej osobie się zwestują udziały, ona odejdzie i właściwie musisz się zastanowić to, co wtedy, Tak. czy te udziały u niej zostają. Tutaj trzeba zdecydować się na jakąś formę też umowy, nie? No bo ja też byłam na ESOP-ie w Mindvalley, no ale ja miałam taką umowę, że musiałam odsprzedać te udziały w momencie, kiedy odchodziłam. Tam nie było takiej możliwości, żeby te udziały sobie zatrzymać. To chyba jest dobra opcja. To może być dobra opcja, ale z drugiej strony przypadkach. my na przykład w Tribe nie mamy, tak? Mamy tak, że te udziały zostają, ale ja nawet chcę, żeby zostawały niektórym osobom te udziały. Chcę, żeby one się czuły partnerem w Tribe. Chcę, żeby tych osób było więcej. Jeśli ta osoba jest nadal ambasadorem firmy i w jakiś sposób jest w naszym networku i często też te osoby działają jako part-timersi później, to dlaczego nie? Mi to tak bardzo nie przeszkadza. Ale komuś to może przeszkadzać, bo nie chcę, żeby były jakieś takie case'y, jakichś osób na udziałach, które już w ogóle nie są z firmą związane. Martwe udziały wszyscy mówią, że to są, ale... Pytanie, czy one są martwe, tak? No to trzeba sobie odpowiedzieć, nie? Czy dla ciebie to jest okej, że jest jakaś osoba, która nie pracuje u ciebie i ma udziały? Ja myślę, że to zależy od osoby, znowu. Tak, na pewno. A jak to było w Mindvalley? Czy możesz podzielić się tym, jaki to był procent i jak to w ogóle wyglądało? I jak mniej więcej to się rozliczało? To był też jakiś mały procent. To był chyba vesting na, nie wiem, teraz będę kłamać, bo nie pamiętam do końca. No to było coś tam poniżej 5%, nie? To był jakiś mały udział. To i tak chyba niezły udział, no bo w którym momencie to było? Bo ta firma to było stała się ogromna, tak? Ta firma się stała ogromna, aczkolwiek mi się zwestowało chyba, bo ja nie dotrwałam do końca tego vestingu. Mi się zwestowałam może przez 3 lata, czy coś takiego. Może tam zwestowałam, nie wiem, z 2%, może z 2,5%, już nie pamiętam teraz. I pamiętam, że to było wyceniane na poziomie jakby EBITDA ileś razy ileś tam. Tak były wyceniane wtedy te udziały. I zostały jakby te udziały ode mnie odkupione po prostu w momencie, kiedy stamtąd odchodziłam. A możesz się podzielić kwotą? Czy Myślę, chcesz, że to było coś około 300 000 złotych, czy tam może 100 000 dolarów, coś takiego. Tak. Kurczę, to fajny bonus za to, że rzeczywiście oni muszą to odkupić. No, ma to swoje plusy, minusy, tak jak mówisz. Dla mnie wtedy było kupa kasy. Ja miałam, 28 lat i w ogóle nie wiedziałam, co z tą kasą nawet zrobić, więc było na zasadzie wow. A co z nią zrobiłaś? Trochę ją rozwaliłam. Jeśli mam być szczera, nie? Miałam wtedy różne pomysły. Pierwsza rzecz, no to wiesz, zrobiłam jakiś taki rok jeżdżenia po świecie. Pojechałam na Karaiby i tam sobie siedziałam na jakiejś wyspie, nurkowałam, zrobiłam kurs Dive Mastera. No i też wiesz, z jakimś kolegą stwierdziliśmy, że lubimy nurkować, no to nie wiem, zróbmy aplikację dla płetwonurków, tam czystej kasy wydałam na tą aplikację dla płetwonurków, ale później jak
wiesz, przemyśleliśmy ten model biznesowy, to doszliśmy do tego, że to w ogóle nie ma sensu, bo żeby w ogóle to się spięło i się mogło udać, to musielibyśmy iść po jakieś, wiesz, finansowanie, jak policzyliśmy, ile hajsu potrzebujemy, żeby w ogóle to wyszło, no to zaczęliśmy chwilę szukać inwestora, ale później stwierdziliśmy, dobra, jakby mamy lepsze rzeczy, ale było fajnie, wiesz, siedzieliśmy sobie na Karaibach, robiliśmy aplikacje, nurkowaliśmy, wiesz, było fajnie, a jednocześnie czuliśmy, że robimy coś przedsiębiorczego, więc to było takie fajne. No ale nic z tego nie wyszło, więc była to spoko nauka, no bo wiesz, zbudowaliśmy aplikację mobilną, ona sobie wtedy chyba, to był, nie wiem, 2014 rok, więc jakichś tam użytkowników pozbieraliśmy. No, też dla mnie w ogóle, wiesz, nowa rzecz, którą udało mi się zrealizować do poziomu wejścia do Apple Store'a, a później jakby położyliśmy ten projekt. Jakieś miałam wstępne rozmowy z inwestorami, coś, no jakiś rozwój w tym był, ale taki raczej kosztowny rozwój. No, tak? rozumiem. Droga lekcja. Droga lekcja, tak. Później oczywiście część tej kasy, no to przeznaczyłam po prostu na życie w momencie, kiedy układałam sobie co dalej, no bo ten Portal Yogi już powiedzmy, że istniał w jakiejś tam wersji, bo on został założony, jak jeszcze pracowałam w Mindvalley, ale to był bardziej taki blog, wiesz, jakiś kurs DVD jogi, no i to trzeba było przekształcić w platformę, no więc część tej kasy też poszła w przekształcenie tego w platformę, zatrudnienie jakichś osób, no ale mówię ci, później tak zabrakło na rozwój, więc musiałam jakby iść do pracy i zacząć pieniądze gdzieś tam ze swoich usług wkładać w ten portal. No więc tak można powiedzieć, że trochę no nie zrobiłam takiego ruchu, który bym pewnie teraz zrobiła, że tam, nie wiem, przynajmniej 100 000 odłożyłam na kubkę i zainwestowałam. Nie, po prostu. No, rozumiem, no ale jakby wykorzystałaś te pieniądze trochę do rozwoju, tak? No bo zaczęłaś eksperymentować, na pewno tak? nie było tak, że wiesz, kupiłam sobie za to, nie wiem, drogie auto i coś tam. No nie będę ukrywać, że część z tego poszło na pewno w podróże, nie? I jakieś tam moje też hobby, które wymagały. Fair enough. Tak jak mówisz o podróżach i mówisz o tej szkole, w sensie o tym kursie dla płetwonurków, tak, no to mam taki przykład, znam takiego człowieka, który się właśnie skeszował w Polsce i gdzieś na tropikalnych wyspach też miał taki plan, żeby sobie zrobić szkółkę związaną z nurkowaniem, no ale pojechał tam i robi tam biznes, więc... No właśnie, nie, to nurkowanie to ciężki trochę biznes. Znaczy wiesz, jakby fajne hobby, ale nie wiem, czy właśnie biznesowo po tej mojej przygodzie z aplikacją nurkową stwierdzam, że z joginami też na pewno jest nie tak łatwo robić biznes, bo to też są ludzie, którzy żyją trochę innym, wiesz, w innym trybie. Ale gdzieś tam ten portal jogi, chociażby dlatego, że jest lokalnie osadzony, było mi znacznie łatwiej poskładać niż myślenie o tym, że teraz, wiesz, będę musiała integrować w tej aplikacji różne centra nurkowe z całego świata, bo to jak podeszliśmy w ogóle do tematu, to zrozumieliśmy, jak to jest po prostu trudne. Rozcieńczony rynek, pewnie zero standaryzacji. Też taki bardzo jakby hobbystyczny, też w różny sposób działają ci ludzie, jakby no myślę, że trudny case. Nawet wiesz, ta organizacja PADI, która odpowiada za certyfikowanie nurków, tam są dwie takie organizacje, PADI i SSI, całkiem prężne w sumie i mi się też, nie wiem, do jakiegoś poziomu udało im się tych połączyć, chociażby przez to, że no, każde centrum nurkowe musi mieć jakby te ich certyfikaty, ale nie udało im się do końca zintegrować jakby tej społeczności. Nawet oni, nie? Więc myślę, że to ciężki tutaj temat był. No, rozcieńczony na pewno, bo rzeczywiście wyobrażam sobie, że jak ja bym robił sobie licencję do nurkowania, no to pewnie raz na 5 lat może bym nurkował i pewnie połowa z ludzi jest takich, a połowa jakichś zapaleńców, którzy robią to codziennie. Jak już robią to codziennie, to w jakimś lokalnym jednym miejscu. I tak, to w ogóle jest bardzo, bardzo trudne, ale widzisz, to były jakieś moje decyzje biznesowe w czasie, jak dostałam trochę kasy i pomyślałam sobie, no to teraz inwestuję po prostu w to, co lubię akurat. Lubię jogę, lubię nurkowanie, no to ja po prostu. No teraz już bym w ten sposób nie podeszła do decyzji. A teraz co byś zrobiła z taką kasą?
w sensie Teraz taką trochę totalnie... mało by to było, bo już trzeba by to przeskalować No tak, ale trochę. właśnie totalnie luźną taką kasą, jeżeli nie wkładałabyś tego w biznes, bo zakładam, że rzeczywiście dzisiaj reinwestujesz dużo kasy w biznes, ale w momencie, w którym nie wiem, czy zgaduję, tak? W pewnym momencie powstaje taka myśl w życiu, dobra, może to być za ryzykowne wszystko ładować w biznes i może zaczniemy sobie budować jakąś nogę w razie czego, jakiegoś To na pewno nie jest też kapitału. do końca moja mocna strona, nie? To Okej. muszę się przyznać tutaj w twoim podcaście, Okej. ale jakby teraz dopiero do tego dojrzewam, no bo jak pierwszy raz gdzieś tam udało mi się większą sumę zgromadzić, no to zrobiłam to, co większość ludzi robi, czyli zainwestowałam to w nieruchomość. Mhm. I Właśnie o czymś takim myślę, tak? I to akurat, i tutaj duże podziękowania dla mojego męża, który po prostu mi doradził, co z tym zrobić. On zna się na tym bardzo dobrze. No i wiesz, i te pieniądze się przeskalowały lepiej niż wszystkie moje, wiesz, dotychczasowe decyzje biznesowe, nie? Więc to była dobra decyzja. No ale tak, faktycznie teraz się na przykład zastanawiam nad tym, nie? Jak zarządzać tym majątkiem i czy na przykład, nie wiem, no właśnie zastanawiam się, czy część jakichś tam oszczędności nie włożyć w kolejny pomysł biznesowy, tylko myślę No sobie, właśnie. że to nie może być całość jakby Mhm. twojego, no jakby te moje decyzje z czasów, jak miałam 28 lat i wiesz, i czułam, że jestem w ogóle world nomad, nie global citizen, mogę nigdzie nie mieszkać, wiesz, ja i mój plecak po prostu to jest wszystko, no to ja już nie jestem w tym miejscu, nie? Jesteśmy 12 lat później i po prostu no, mam rodzinę, wiesz, po prostu życie, no inaczej o tym myślę. I teraz zastanawiam się na przykład nad tym, no jeżeli mam jakąś pulę oszczędności, no to część z nich no muszę ulokować w sposób safe, tak? Czyli w jakieś albo instrumenty finansowe, Krypto. albo no właśnie dla mnie to nie Nie. do końca jest ten safe, to jest pewnie ta grupa Nie, no to unsafe, nie jest- ale tutaj nie musimy jest mieć safe, dyskusję śmieję o się. inwestycjach, a mówię, to nie jest na razie jeszcze tak super mocna moja strona, no ale korci mnie, żeby część z tych oszczędności włożyć na przykład w jakiś nowy pomysł biznesowy. Nie? Ale w jakiś startup czyjś, czy w kolejny swój? No właśnie też nad tym się zastanawiam. Oczywiście bardziej mnie korci, żeby włożyć w jakiś swój, który być może zrobiłabym z jakimiś innymi osobami. No interesuje mnie właściwie, no co by mnie interesowało, włożenie tego w sumie w jakiś e-commerce. Okej. Niekoniecznie Bo to znasz. w SaaS oparty o AI, bo tutaj to musiałabym do kogoś dołączyć Tak. i wiesz, to jest pewnie jakaś druga opcja, nie? Że po prostu zainwestować to w jakiś startup, który wierzy, że rozumie mniej więcej, co on może zrobić dla tego obszaru, w którym działam, ale to mi się wydaje takie mniej fun po prostu. Okej, rozumiem. Jeszcze jeden pomysł mi się rodził ostatnio, a na razie go zostawiłam. To było w ogóle zainwestowanie w marzył mi się jakiś taki, wiesz, fizyczny biznes. Żeby na przykład Brick and mortar. Tak, żeby na Rozumiem. przykład otworzyć takie fizyczne studio wellness, nie? W tych moich tematach. Bardzo Ale dobry na razie- pomysł. Najtrudniejsze biznesy dla tych ludzi z technologii. Tak, najtrudniejsze w ogóle, dlatego na razie to odłożyłam. Ale wiesz, miałam po prostu taki moment takiego zmęczenia, że w ogóle nie mogę cały czas siedzieć przy tym kompie. W ogóle wiesz, miałam takie kilka miesięcy, gdzie w ogóle myślałam sobie o tym, że ja muszę być po prostu w ruchu jakimś fizycznym, że nie mogę po prostu cały czas siedzieć przy tym komputerze. I jak ja będę zakładać kolejne jakieś biznesy e-commerce'owe, rozwijać tego tribe'a, tylko i tak dalej, to ja będę cały czas siedzieć przy tym komputerze, ewentualnie wychodzić na jakieś lunche czy kawki, to już jest jakiś ruch, tak, w tym konsultingowym jakby elemencie, ale tak mi się marzy, bo takie miejsce, gdzie tam mogę wejść, tam ludzie przychodzą, jacyś klienci, ich widzisz na co dzień i w ogóle Siłownię fajnie, swoją zrobić, coś tak? w tym stylu, tak, coś takiego po prostu namacalnego. Ale jak dobrze zauważyłeś, totalnie nie znam się na tym biznesie. Trudny biznes, bardzo W trudny. związku z czym postanowiłam mówią. odłożyć ten temat, nie? No, można zrobić jeszcze sieć jakichś sklepów spożywczych.
na terenie, który jeszcze nie jest, wiesz... No to bardziej mi podchodzi, że może, wiesz, e-commerce z jakimś produktem fizycznym, gdzie, nie wiem, to mogła zobaczyć, jak ten produkt się produkuje w tej fabryce i coś, no nie wiem, jakiś to będzie element tej fizyczności, jakiś ten magazyn tam będzie. Coś no to zauważyłem, że ludzi właśnie z technologii ciągnie do tego fizycznego poczucia właśnie czegoś. No, znam kilku programistów, którzy zaczęli w drewnie robić jako hobby weekendowo, bo mówią, że po prostu mają już dość tworzenia czegoś, co nie istnieje. I jest taka ciągota. To ja miałam takie coś, ale jakby, no mówię ci, to chyba w zeszły rok miałam takich poszukiwań trochę, nie? Zastanawiałam się, co w sumie dałoby mi tą frajdę taką. I tak, ale przeszło mi na razie to studio jogi, chociaż myślę, że kiedyś być może ten projekt powstanie. Tylko nie teraz, nie? Bo no nie jestem w takiej pozycji, żeby móc to zrobić, mając z tyłu głowy, że to może być po prostu totalna klapa, bo będę, wiesz, eksperymentować na żywym organizmie i się uczyć czegoś, czego totalnie nie potrafię, tak? To ja mogę cię skontaktować z Ulą, ona ma takie studio, możesz z nią pogadać. To jest a propos studia jogi fizycznego. Mówiłaś o tym, że rozwijałaś i Tribe'a, i portal jogi równolegle. Ja mam, nie wiem, taką zagwozdkę, że ludzie dzisiaj mówią, że tak, 7 źródeł przychodu, 5 biznesów i tak dalej równolegle, żeby to było stabilne, ale jak tak wchodzę głębiej w tego typu tematy, to mam chyba tylko 2 takie przykłady dużych biznesów, gdzie ludzie świadomie rozwijali równolegle 2 biznesy, gdzie też bardzo mocną granicę ustawiali między jednym biznesem a drugim, na przykład dzielili tydzień na 2 części i naprawdę jak byli w jednym biznesie, to nie byli w drugim i odwrotnie. I to, nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, żeby robić te 2 biznesy. Jak ty to zrobiłaś i jak ty czujesz, czy zrobiłabyś to na przykład jeszcze raz? Właśnie mówisz, że myślisz o 3. biznesie. Ja bym się przeraził trochę, chociaż rzeczywiście domyślnie kiedyś myślałem, że im więcej biznesów, tym lepiej, ale takiego fokusu, nawet ostatnio ktoś mi powiedział, że Richard Branson, który tyle marek ma, tak, to mówi bardzo jasno i wyraźnie, że nigdy nie pracował równolegle nad 2 markami. Że jak siedział w jednej, to dopóki nie wychodził ze wszystkich praktycznie operacji, które tam były, to nie otwierał kolejnego biznesu. Co ty o tym myślisz? Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać.
To będzie... O Jezu, to trudne pytanie, bo wiesz, no tak, prawda jest taka, że no lepiej robić jedną rzecz. Nie? Czekaj, jakoś muszę ułożyć sobie myśli. Myślę, że tak, lepiej robić jedną rzecz chyba. Dlaczego ja robiłam zawsze dwie? No nie wiem, to wynika z jakichś moich cech, tak? Że ja może nie chciałam podjąć tego ryzyka, żeby zainwestować wszystko w jeden kubełek, tylko chciałam mieć jakieś dwie nogi. To jeden powód, pewnie. Druga sprawa, no to, że Portal Yogi i Tribe powstały naraz, to mówić, to też trochę był przypadek. Ja sobie nie myślałam, że ja chcę teraz robić dwie rzeczy, tylko po prostu potrzebowałam pieniędzy na sfinansowanie projektu. I mogę powiedzieć, że to był jakiś taki obiektywny argument, dla którego to się zaczęło. Ale muszę przyznać, że w pewnym momencie, no Portal Yogi zaczął mieć jakiś tam, wiesz, base income, nie? Typu, nie wiem, zaczął zarabiać tam 30-40 tysięcy takiego recurringu, nie? No to mało, no ale teoretycznie jak chcesz, no to możesz odpiąć wtedy tą drugą rzecz i wejść w to i tam małymi krokami sobie bootstrapować to rozwijać. I dlaczego ja tego nie zrobiłam? Tylko zatrudniłam jakąś osobę, nie? Żeby to robiła w portalu, a sama poszłam do Tribe'a. No to jest dobre pytanie. Bardzo dobrze, że je zadałaś. I myślę, że to, wiesz, tak, myślę, że troszeczkę w tym było jakiejś takiej mojej lękowej osobowości, która nie chciała wszystkiego jakby postawić na jedną kartę. Bo Tribe był dużo większy, tak? Nie był dużo większy, był większy, bo wiesz, bo skoro tutaj tam, wiesz, się kulało z 40 tysięcy tam max, no to Tribe robił pewnie z 2 razy tyle wtedy, jak nie więcej. Już nie pamiętam, no to był tam 2016 rok, no to ci nie powiem, jak to do końca wyglądało przychodowo, ale na pewno Tribe miał większe przychody od portalu, no bo musiał i zapłacić za moje życie i jeszcze coś tam wsunąć do portalu i jeszcze utrzymać jakby siebie, więc wiadomo. Ale jednocześnie, no był w takim jakimś chaosie formowania się i tak dalej. No i ja wtedy jakąś taką podjęłam decyzję, że w sumie to nie wracam do tego portalu, tylko zatrudniam tam jakąś osobę do zarządzania, a ja się skupię na Tribe'ie. Czyli operacyjnie już wtedy w portalu Yogi nie występowałaś, a jak było jeszcze z operacjami w Tribe'ie i jak to się zmieniało w czasie? No to mnie najbardziej interesuje. No wiesz, no ten początek to był taki totalny hustle mode, nie? Że ja trochę na dwa tutaj, no ale to był, pewnie to trwało z rok, w taki sposób, że wiesz, jedna noga tu, druga tu, to w ogóle nie da się tak żyć. I to było jakby znaczy wierzę, że rok da się, nie? Ale to max. I to było, ja wiedziałam, że to jakby tak nie może wyglądać, nie? Bo to jakby nagle masz, wiesz, w mózgu mało, że dwie firmy, jakby każda firma ma inny model, nie? W ogóle to był chaos, ale ja wiedziałam, że to jakby to jest jakiś moment, żeby cel był jasny, że no ten portal ma mieć jakiś tam, zacząć mieć jakiś ten MRR, czyli ten monthly recurring, no to była usługa subskrypcyjna, no więc jakby to było wiadomo, że gdzieś tam pyknie ten poziom, na którym teoretycznie mogłabym sobie pozwolić przestać robić te projekty dla innych i wiesz, sfokusować się na portalu. No ale wiesz, tutaj kilka rzeczy się pojawiło, jakichś takich moich, mówię ci, osobowościowych, tak? Część taka, że kurczę, no nie chciałam odpinać czegoś, co tam zaczęło się rozkręcać. Trochę taka pewnie lękowość, że w sumie fajnie mieć takie dwie nogi, bo nie wiadomo, która wyjdzie. Wiem, że to jest słabe myślenie, bo z drugiej strony wejdziesz w jedno, to druga rzecz była taka, że wiesz, ja miałam jakąś taką pasję do rozpoczęcia tego Portal Yogi, bo wydawał mi się to fajny pomysł, wkręciłam się wtedy w jogę, znałam ten model trochę z Mindvalley, ale wiesz, jak tak sobie szczerze powiedziałam, czy ja chcę znowu działać po prostu w jednym, czy ja jako Ewa Wysocka, czy ja chcę teraz pracować tylko i wyłącznie w rozwoju takiego biznesu digital content based, no to miałam odpowiedź, że w sumie chyba nie, bo ja już to robiłam w Mindvalley przez 6 lat, teraz dalej to robię i zaczęło mnie po prostu fascynować te tematy, które pojawiały się po stronie Tribe'a, bo tam przychodziły różne firmy, wiesz, tam była jakaś taka rozkmina biznesowa,
Właśnie zaczęłam jakoś tak w tym, powiedzmy, procesie konsultingowym się odnajdywać. Widziałam, że jestem w stanie doradzić coś dobrego i wyegzekwować też dla kogoś kampanię, która realnie przynosi mu rezultaty. No i to mnie wciągnęło, nie? I po prostu to był ten powód. Okej. To było tak, że po prostu stwierdziłam, że o kurczę, tam jest mi Liczba jakoś wyzwań i rozwoju. ciekawiej, nie? Okej. Niż tutaj. No, czy to jest takie przedsiębiorcze? Znowu pewnie nie. Pewnie mądra osoba by powiedziała, okej, skup się na jednym i ciśnij jedno, Richard Branson na przykład. Ale No, ale ja przecież nie chcę być Richardem. tak, ale cisnęłaś jedno, no bo operacyjnie, tak jak mówisz, Tak, no skupiłam miałaś się trochę luzu, tak? skupiłam Jeżeli się chodzi bardziej o... na Tribe'ie. Mhm. Zatrudniłam faktycznie Marzenę Jaworską w portalu, która przejęła jakby portal i na początek, no to w roli, najpierw ona była w roli jakby takiego product ownera. Mhm. Tribe w ogóle robił marketing dla portalu wtedy na początku, więc tutaj też było takie szukanie trochę synergii, no bo to też jakby znowu, to nie było tak, że te firmy są różne, jedna jest produktem, a druga jest jakby biznesem usługowym, no ale ta synergia była, no bo Tribe mógł robić marketing dla portalu i robił. Co więcej, portal był typem biznesu, na którym też pracował Tribe i przychodzili do nas klienci, którzy w jakimś sensie byli podobni do portalu. Nie wiem, dzięki portalowi pozyskaliśmy później współpracę z Ewą Chodakowską. To był przez długi czas nasz jeden z większych klientów, nie? Przez kilka lat. No bo ona przyszła w zasadzie dlatego, że mieliśmy ten portal, więc tam była synergia między tymi biznesami. Okej, wow. Więc to nie było w ogóle, wiesz, Dobra. takie zupełnie od czapy, nie? Że tutaj, nie wiem, mam sklep spożywczy, tak, fizyczny, a tutaj jakąś agencję usługową. No nie, no to wiesz, to się... Tribe pracował na biznesach podobnych do portalu Yogi i też obsługiwał portal Yogi. W sumie tutaj mi się przypomina Tomasz Kwiatkowski i on mówił tak, że właśnie mając agencję e-commerce, głupio nie mieć e-commerce'u, żeby na nim po pierwsze eksperymentować swoje hipotezy, a po drugie, żeby rzeczywiście pokazać klientom, słuchajcie, tu się sprawdziło i wiemy to i możemy się tym pochwalić, więc spróbujemy u was. I tak jak mówisz, chyba takiego właśnie edge'u eksperymentalnego, gdzie możesz sobie pozwolić na więcej. Dlatego teraz by mi się przydał ten e-commerce z produktami fizycznymi, bo teraz mamy trochę takich klientów dużo i dlatego mnie tak korci, nie? Że no, może jednak zawsze co za mną chodziło. Może kupić już prawie gotowy, w sensie na tyle gotowy. Tak, ale ja muszę mieć zajawkę na produkt. Po prostu ja wiem, że to rozumiem. Musi być coś, co mnie, wiesz, ja muszę się wkręcić w to. Ja wiem po prostu, że inaczej tak dla samego takiego biznesowego, wiesz, zarobkowego żyłowania powodu, liczb. To nie. To ja muszę mieć do tego jakieś serce i no coś tam mam w głowie, nie? Więc zobaczymy, ale teraz nie będę mówić, bo spoko. Nie, jeszcze nie ten czas. Tak, ale w każdym razie, no więc słuchaj, no myślę, że tak, ważna jakaś konkluzja, synergia, nie? Że tam była synergia między tymi biznesami, to nie były dwie osobne zupełnie rzeczy, w żaden sposób niepowiązane. Może ta synergia nie wydaje się oczywista, ale ona była i służyła i jednemu biznesowi, i drugiemu. I zresztą dalej te biznesy są w synergii. Bo wiesz, tam był taki moment, że Marzena właściwie przejęła całkowicie kontrolę nad portalem. Było kilka lat, że ja w zasadzie nie wiedziałam nawet, co tam się dzieje. A on rósł. No ale wiesz, to się nałożyło na pandemię. Myślę, że teraz mamy taki moment po pandemii trochę przytasowania w portalu i mocno się musimy zastanowić. Sprawdzający trochę moment, tak? Trochę sprawdzający, ale też trochę taki w sumie trudny, nie? Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No mamy dużo pomysłów, jak to rozwijać, ale trochę się martwimy, nie? Czy na przykład, wiesz, no czy ten produkt też da radę, nie? Czy ten produkt się obroni? No bo to jest... trochę jest produktów tego typu na rynku różnych i one żyją, dopóki społeczność wokół nich żyje. To jest mocno oparte też na zaangażowanej społeczności. Nam się to udawało robić długo. Myślę, że w pewnym momencie troszeczkę odpuściłyśmy za bardzo. Może teraz trzeba różne elementy też tej społeczności, nie, odświeżyć i też zobaczyć, czy ten produkt, nie, faktycznie się sprawdzi. Tam była duża inwestycja w własną,
we własny produkt, bo jak ja zaczynałam portal jogi, to on był na takiej platformie Teachable, która jest SaaS-em, więc płaciłyśmy tam, nie wiem, z 1500 zł miesięcznie, wkładałyśmy na to content, rozwijałyśmy content, budowałyśmy społeczność, ale nie było żadnego IT. Teraz mamy od tam powiedzmy 2 lat własne narzędzie, nie? Własny LMS tak zwany, czyli ten Learning Management System. I tutaj to trzeba rozwijać. Wiesz, a trendy są, no, wiesz, dość hardkorowe, nie? No. Jakby popatrzeć na takie światowe przykłady w tym obszarze typu Asana Rebel na przykład, no to tam to są firmy z jakimś finansowaniem, to są firmy, które też no, mają jakieś, ciągle wprowadzają jakieś funkcjonalności w aplikacjach mobilnych, w aplikacji webowej też coś tam. No, my jesteśmy mocno skupieni jakby na tym lokalnym rynku, na lokalnej społeczności, ale wiesz, też nie wiem, nie? Jak to będzie szło dalej. Bo ta konkurencja jest światowa, a nie tylko lokalna, nie? Tak. Zwłaszcza, że to produkt cyfrowy po prostu, tak? Więc może dotarcie praktycznie i każdych produktów, i twojego też zasięgowo może być też dotarcie do szerokiego grona. A dlaczego zdecydowaliście się na taki ruch, żeby zrezygnować z partnera SaaS-owego i rozwijać swój system? Bo ten SaaS-owy już po prostu nie spełniał oczekiwań klientów, nie? To właściwie klienci nam mówili, że poza tym też to nie było to nie było myślenie długoterminowe, bo wiesz, ta platforma Teachable generalnie w pewnym momencie chyba byliśmy jednym z większych w Europie podmiotów, którzy mieli swoją bazę na tym, a my nie byliśmy jakieś duże. Więc oni raczej obsługiwali, wiesz, takie podmioty, które nie wiem, tam może miały z 1000 klientów miesięcznie, a u nas tam w piku było kilkanaście tysięcy klientów, którzy korzystali jakby naraz z tego produktu. No to też zdarzało się, że coś się działo, tak, coś się wywieszało. No i jaki my mieliśmy też wpływ na to? Żaden, nie? Plus chcieliśmy mieć jakieś funkcjonalności też bardziej zaawansowane, które chcieli klienci. No i zdecydowaliśmy się na ten ruch, tak? Więc, no a poza tym, wiesz, zawsze taka firma może splajtować i co wtedy? Tak. Tak. Nie, rozumiem tą zależność. Z drugiej strony zmeczowanie się z jakimś partnerem, który jest stabilny i raczej nie padnie, może być akurat w tym modelu dobrym rozwiązaniem, no bo utrzymywanie swojego systemu, no nie oszukujmy się, to jest wydarzenie. Na pewno jest to duże i jakoś to nas obciąża. No, nie znalazłyśmy wtedy takiego gotowca, który by był wystarczający. Też nie mam teraz jakby najnowszego sprawdzenia rynku. Na pewno stoimy na jakichś komponentach, nie? No tam wideo są ciągnięte chyba na Vimeo, tylko w jakiejś wersji, powiedzmy. Więc tam są różne... różne... chyba najlepszy prowajder teraz. Tak, są tam różne, wiesz, komponenty, które nie były od początku tworzone na potrzeby tej aplikacji, ale masz rację, nie? Że teraz rozwijanie tego to jest koszt i nie wiem, czy my temu podołamy, ale też nie wiem, czy wiesz, czy po prostu pójdziemy za tymi zmianami rynku, nie? Które są ogromne. Właśnie, bardzo bo szybkie. Utrzymując swoją platformę, musisz też właśnie śledzić trendy, a to nie jest twój główny core biznesu trochę. To jest na mojej wspólniczce głównie, no i tam ja ostatnio trochę ją wspieram. Na pewno firma jest fajnie poukładana, bo Tribe dalej w jakiejś synergii układa, najpierw procesu u siebie, teraz poukładał w portalu, ale myślę, że tam jest duży element rozwoju produktu, no bo tak jak w produktach fizycznych jest bardzo ważna wysoka jakość, powtarzalna wysoka jakość produktu fizycznego, który dajesz na rynek i to, czy jest miejsce, czy ten rynek chce na przykład kupować jakiś produkt w internecie i ty jesteś w stanie go dostarczać powtarzalnie w dobrej jakości i być może też rozwijać troszeczkę tę linię produktową w zależności od potrzeb klientów. No a jeśli chodzi o produkty cyfrowe, to tutaj musi być rozwój też tego produktu. No i w produktach cyfrowych najważniejsze jest zaangażowanie. I wiesz, ja te rozmowy mam bardzo często. Mówię, nawet wczoraj jest jakiś produkt cyfrowy, fajny potencjał, ale jeżeli użytkownik z niego nie korzysta, to chociażbyś robił nie wiem jaki marketing, no to ten customer lifetime value sławny po prostu się nie utrzyma.
człowiek będzie korzystał z tego tylko jeżeli ten produkt będzie wystarczająco, tak jak w tej książce Habits chyba, tak? Jest opisane jakieś tam różne punkty styku, które sprawiają, że użytkownik w jakiś sposób uzależnia się, nawet można powiedzieć, tego produktu. No to jest bardzo trudno zrobić, bo jest tyle po prostu różnych impulsów na świecie. Ludzie, wiesz, social media, ale nie tylko, różne platformy z newsami, audiobooki, podcasty, pełno opcji różnych na spędzanie czasu, czy jakby też zajmowanie twojej przestrzeni w głowie. No i tu nagle w naszym przypadku chcesz, żeby ktoś jednak regularnie praktykował jogę w domu. To wydaje się takie oczywiste, ale w sumie jest bardzo trudne. Ci użytkownicy, którzy od nas odchodzą, nawet mówią, nie? Że dlaczego? Bo nie mogę się zmotywować, żeby codziennie to robić. Nie? Musicie mi pomóc. No i teraz musisz myśleć, jak to zrobić, tak? Tak, i to jest właśnie rola prawdopodobnie waszego produktu, tak? I to jest rola naszego produktu. I nie wiem, czy my sprostamy, zobaczymy. Nie? Ja mam wrażenie, że nie wiem, czy tak jest, no bo wiadomo, że też jestem w pewnej bańce, tak jak każdy, ale mam takie wrażenie, że jest coś takiego, że wracamy do takiego, nie wiem, te odwyki dopaminowe dzisiaj są popularne, że odwracamy się trochę od technologii. Już mało kto dzisiaj ogląda telewizję, mało kto dzisiaj... Telewizję mało kto, ale Netflixa już... Tak, Netflixa ludzie oglądają, ale zaczyna się moim zdaniem taki trend, że no nie wiem, ja widzę po sobie, ja już raczej nie scrolluję social mediów, raczej się odcinam. Michał Barczak, który tu ostatnio był, mówił, że on w ogóle żadnych newsów nie łyka, w ogóle jest odcięty. Ja też tak czuję, że jeżeli chodzi o informacje czy politykę i ludzie zaczynają coraz więcej, mam wrażenie, izolować się, a wasz portal też może to wspomagać, moim zdaniem. Ale też jest technologią, trend, tak? nie? Tak. Też jest z drugiej strony, wiesz, w twoim telefonie albo na komputerze. Więc jeżeli myślimy o tym, że wiesz, ludzie szukają tej ucieczki od technologii, to my nadal technologiczne jesteśmy. No, zobaczymy, wiesz, to się okaże. Tak jakby ja też myślę, że jakimś moim wyzwaniem jest pewnie w pewnym momencie zobaczenie też różnych sposobów na rozwój, bądź też kończenie różnych biznesów. Ja na razie sobie nie wyobrażam trochę, że na przykład portal jogi miałby nie przetrwać, ale ostatnio ktoś mnie tak challenge'ował, nie? I powiedział, że hej, słuchaj, no, musisz się zastanowić, nie? Czy wy dacie radę też, bo ten produkt nie jest znowu future proof, no bo on albo będziecie go rozwijać, ten produkt sprosta oczekiwaniom klientów, albo no trzeba będzie coś z tym zrobić. I ja się tak zastanawiałam, o kurczę, jaka super perspektywa, no racja, nie? Nie wiadomo. A ja jestem skupiona znowu na Tribe w tej chwili. No tak, ale... A jeszcze myślę o czymś nowym. Ale nie myślisz o tym, do tego też chciałbym dojść. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Kilka razy o tym wspominałeś. Czy nie czujesz, że na przykład właśnie ten portal jogi miałby bardzo dużą szansę przetrwania, gdyby tam budować ten produkt, może tak robicie, nie wiem, zgaduję, wokół takiego właśnie głębokiego wywiadu i wokół takiego customer success? Wierzysz w to, że przyszłe firmy będą musiały ewoluować właśnie w taką stronę, żeby to wokół takiego customer success i tego na pewno, nie? To jest dużo, to musi być wokół customer success. I wiesz, my tam rozmawiamy z użytkownikami, wiemy trochę. Myślę, że tam gdzieś się to może zawalić. No nie wiem, odpukać, ja mam nadzieję, że nie, ale kto wie. To jest sprostanie w sumie finansowo, nie wiem jak to nazwać, szybkościowe w wprowadzaniu tych zmian, tak? I dobry wybór też różnych funkcjonalności, w które warto inwestować, bo my generalnie mamy zdiagnozowane, my wiemy, dlaczego oni odchodzą. Właśnie dlatego, że nie trzymają tej motywacji. To nie chodzi, że im coś tam brakuje w produkcie, no ale zobacz, w ile sposobów różnych możesz tą motywację w ludziach prowokować, tak? Jeżeli mówimy o produktach cyfrowych, to te sposoby są zarówno po stronie komunikacji, czyli możesz, wiesz, wysyłać maile, SMS-y, różne rzeczy, no więc tutaj musimy zadziałać sprawnie.
A oprócz tego to jest po stronie samego produktu. Co się dzieje w momencie, jak wchodzisz do platformy, czy to ci od razu podpowiada coś, co dla ciebie będzie ciekawe, czy nie będzie ciekawe, na ile to będzie dopasowane do ciebie, nie? Czy tutaj im większy produkt, Netflix może sobie tam różne wyciągać statystyki, czy Tak. tam na podstawie zachowań różnych podobnych użytkowników. Jak masz tych użytkowników nadal jakąś mniejszą grupę, no to tutaj masz ograniczone możliwości zrobienia tego. No ale możesz już No, dopasować ale właśnie... do danego użytkownika, nie? Ale tutaj też trzeba uważać, bo jeżeli to będzie zbyt powtarzalne, no i ktoś będzie zawsze dostawał to samo, Tak. bez jakiejś różnorodności, więc to jest kolejny element, nie? Później element wsparcia, czyli jak dać jakąś poradę tej osobie, jeśli ona, to czy ta porada powinna być w sposób zautomatyzowany, czy też przez dostęp do powiedzmy nauczyciela. My do tej pory skupialiśmy się na takim dość szybkim dostępie do nauczyciela poprzez jakąś taką społeczność online, ale wiesz, robiliśmy przez długi czas społeczność na Facebooku, bo ludzie chcieli, żeby to była grupa zamknięta na Facebooku, bo tam dużo ludzi przebywało. Ale coraz mniej ludzi korzysta z Facebooka. Trzeba by tą społeczność przenieść być może do wnętrza samej aplikacji, no ale wtedy wiesz, masz kilka tysięcy osób na jakiejś tam grupie, musisz to przenieść. No to dotyka kolejnego elementu społeczności. Na ile ta społeczność musi być angażująca i na ile jakby, wiesz, jesteś w stanie Tak, to nie jest proste. integrować, wiesz, online, a na ile też integrować ich offline, bo część ludzi chce się też spotykać. No tych elementów jest dużo, nie? To nie jest tak, że my nie mamy pomysłów na każdy z nich. Tam ich jest za dużo, trzeba wybrać dobre. Trzeba wybrać dobre, ale też na przykład ten development po stronie technologii to są dość wysokie koszty. No i teraz pytanie, czy wiesz, teraz trochę na ile my mamy też finanse po stronie firmy, żeby jeszcze bardziej, do jakiego poziomu jesteśmy w stanie to rozwijać, czy też wierzymy w to, że jak, nie wiem, doinwestujemy ten biznes, to on faktycznie za kilka lat przyniesie znowu takie fajne zwroty, jak przyniósł w czasie pandemii. Jest dużo pytań i powiem ci, że fajnie na własnym biznesie jest robić strategię, ale też pewnie w przypadku tego produktu trzeba się zastanowić nad różnymi scenariuszami. Tak, bo to już nie jest... To jest ciekawe, bo nawet miałem taką jedną oś przygotowaną dyskusji na ten temat, bo to już nie jest zabawa pieniędzmi klienta nad jego strategią, produktem, tylko biznesu, który jest trochę zależny od tego głównego biznesu, to jest riski, nie? Tak, znaczy wiesz, z własnymi pieniędzmi zabawa, nie? Tak. Własnym biznesem. Ja nie mam do tego takiego podejścia też, że wiesz, życia i śmierci, ale po prostu jest to dla mnie ciekawy teraz temat, nie? Pomyślenia, powrotu trochę strategicznie do tego Portal Yogi po kilku latach bycia odłączonym, ale jednocześnie też masz rację, że cały czas myślę o tym wątku, no ale jak ja teraz jakby mogę się skupić na Portalu Yogi, tak jak skupiam się na biznesach moich klientów czasami, konsultując ich. Ale wiesz, później wchodzi mój zespół i robi różne rzeczy. Ale tutaj po stronie Portal Yogi jest jeszcze ten drugi element, ten produktowy, który jest, wiesz, tak jak uważam, że Tribe jest w stanie zgromadzić różnych ludzi po stronie e-commerce'ów fizycznych przede wszystkim, nawet wychodzących trochę poza marketing, to bardzo ciężko, moim zdaniem, chociaż zaczęliśmy szukać takich ludzi na rynku, jest znaleźć dobrych produktowców od takich aplikacji lifestyle'owych. Bo ten temat w Polsce nie jest jakoś super rozwinięty wcale. Nie ma jakichś takich super uzależniających aplikacji. No okej, są przypisane do marek osobistych, ale to jest zupełnie inny motyw, nie? Bo tutaj nie mówimy o marce osobistej, tylko mówimy o jednak lifestyle'owej aplikacji, która ma uzależniać i jednocześnie działać w niszy, nie? Czyli ktoś ogląda, kto jest po prostu mózgiem od tego tematu, to zapraszam. Nawet może jedno nazwisko mam na myśli. Spoko. Zdobycie jakiej umiejętności zajęło ci najwięcej czasu do tej pory? Oj, trudne pytanie. Jakie umiejętności? To dopiero drugie pytanie z tych, co przygotowałem. Aha, to długo tu posiedzimy. Ojej, myślę, że może odpowiem tak.
Ale nie wiem, czy to jest umiejętność, nie wiem, czy takiej odpowiedzi Mhm. się spodziewasz, bo wiesz, umiejętność... Nie, ja się nie umiejętność spodziewam to dla mnie żadnej jest taka odpowiedzi. mała rzecz, nie? Typu na przykład nauczyć się prowadzić samochód. To mi kiedyś bardzo dużo czasu zajęło i nadal Okej, prowadzę. to nie sugerujmy się rozmiarem, bo moim zdaniem to ale- może być każda wielkość Okej, no umiejętności. więc ja powiem szczerze, na tym się ostatnio zastanawiałam dużo i myślę, że najwięcej czasu zajęło mi nauczenie się, jak być CEO organizacji. Mhm. I to jest taka moja odpowiedź, nie? Nawet w tym roku gdzieś tam miałam taką refleksję, że ja pierdzielę, ile lat mi zajęło w ogóle zrozumienie, na czym polega bycie po prostu szefową firmy, nie? No bo jedna rzecz to, miałam zawsze ten dryg taki przedsiębiorczy, zaczynać rzeczy, ale ja bardzo długo myślałam o różnych rzeczach projektowo. Ja przez długi czas w Tribe to trochę ciągnęłam projekty moich klientów różne. Mhm. Okej, dobra. To co w takim razie dla ciebie dzisiaj znaczy bycie tym CEO? To, czego wcześniej nie rozumiałaś? Myślę, że kilka rzeczy. Po pierwsze, musisz rozumieć w ogóle, jaką firmę prowadzisz. I od czego zależy sukces tej firmy. Musisz zrozumieć ten model biznesowy, naprawdę. I to dla mnie było takie wow w ogóle. Mówię ci, no ja założyłam Tribe'a i tak cały czas mówiłam, nie jesteśmy żadną agencją w ogóle, no to czym jesteśmy? No taką firmą, partnerem tutaj tego. I wiesz, nie chciałam trochę, nie wiem, jakoś byłam jakaś oporna na to, żeby w pewnym momencie pomyśleć sobie, no dobra, ale to jest podobne na przykład do agencji digitalowych albo trochę podobne do software house'ów, no to może ja muszę iść i się nauczyć, jak to wygląda tam, jak ktoś to prowadzi to dobrze, to na co patrzy, co mierzy. Ja myślę, że znałam właśnie te biznesy e-commerce'owe, B2C i tam rozumiałam jakby, co trzeba mierzyć, co jest dźwignią, różne rzeczy wiedziałam o nich, stąd było dla mnie w miarę jasne, na przykład w takim portal jogi mniej więcej, co tam w tym biznesie powinno się dziać, jakie będą mierniki sukcesu, ale na przykład w tym Tribe'ie, gdzie ja się ustawiłam jako prezes, a tam rolę prezesa oddałam jakby marzenie w pewnym momencie, to w tym Tribe'ie ja realnie przez długi czas w ogóle, no nie wiem, jakoś nie chciałam przyswoić tego, jaki ja model biznesowy prowadzę i tak realnie pomyśleć sobie, no to jak ja powinnam zacząć widzieć ten biznes właśnie trochę z lotu ptaka i zacząć układać klocki w tym biznesie, a nie pracować w nim. Bo dla mnie było bardzo łatwo pracować w nim. Lubię pracować, lubię działać, robić tutaj, zarządzać, wiesz tego. I musiałam się nauczyć po pierwsze zrozumieć, jak ten model działa. No i tam wcześniej wspomniałam, że zaczęło mi się to układać, miałam jakiegoś coacha, później weszłam do takiego mastermindu, właśnie Grow Your Digital Agency. Tam, wiesz, zaczęłam patrzeć, jakie metryki w tym biznesie usługowym są istotne, na które trzeba patrzeć, jak poukładać po prostu tą firmę, żeby ona miała rację bytu. No i na końcu, no myślę, że zawsze byłam bardzo skupiona na budowaniu fajnego zespołu, ale dość późno zaczęłam jakby zwracać uwagę na to, jakie osoby tak naprawdę są tymi wewnętrznymi liderami, ale nie tylko projektów, tak jak wiesz, w Tribe są ludzie, którzy są w stanie świetnie doradzić klientowi, poprowadzić jego projekt, ale takimi liderami znowu, którzy chcą zrozumieć i rozkminić ten model biznesu, który my tworzymy, nie tych projektów dla klienta, tylko tego biznesu, który my tworzymy i faktycznie razem ze mną poukładać ten biznes, czyli chcą budować procesy, chcą myśleć o przyszłości, chcą robić różne plany, czyli jakby nie wiem, czy to się składa w jakąś całość, ale po pierwsze Totalnie. zrozumienie, jak patrzeć na biznes z góry, po drugie, jak zgromadzić wokół siebie zespół, który też chce w ten sposób działać. Naprawdę chce, a nie, że my go zmuszamy. Bo ja przez długi czas, wiesz, zatrudniałam tych brilliant marketerów, którzy wchodzili, robili biznes, jakby planowali biznes dla naszych klientów e-commerce'owych,
A ja tam cisnęłam, ale musimy jeszcze jakieś procesy zrobić. Oni tak, zrobimy procesy, ale tak naprawdę oni chcieli robić tamto. Oni byli dobrzy w konsultowaniu Czyli pracy z specjaliści, a klientem. nie liderzy, tak? O tym mówisz? Oni nadal są liderscy, tylko oni lubią pracować na projektach, na case'ach, nie? A tutaj potrzebne były osoby, które lubią układać organizację, tak? I które chcą ze mną układać organizację długofalowo-usługową i widzą w tym fan i wdrożą jakiś proces i na przykład on nie zadziała, to się zastanawiałam, może trzeba jakoś inaczej zrobić. Lubię też tą pracę procesową tak naprawdę. A Okej. ona jest inna od pracy na projektach, nie? Tak. No, ale to mi się totalnie składa w całość. Pytałaś, czy to ma sens. Ma sens. No i później w końcu, no to jeżeli ja jestem, wiesz, prezesem, no to jaka jest moja rola? Myślę, że każdy prezes może mieć jakąś swoją inną definicję tego, nie? Czy znaleźć tą swoją rolę i że w sumie to moją rolą jest znalezienie tej roli, żebym ja miała sens, nie? W tej organizacji. I jaka jest twoja rola w Tribe? No wiesz, tak jak mówiłam, w tej chwili jest głównie w obszarze sprzedaży i druga rzecz też w wyznaczaniu wizji. To jest akurat, powiem ci, że zawsze było dla mnie najtrudniejsze. W ogóle takie myślenie wizjonerskie było dla mnie zawsze najtrudniejsze. To była jakaś taka, zawsze uważałam, że ja w ogóle tego nie jestem w stanie zrobić, bo ja umiem, wiesz, rozkminić zrobienie planu, jak mi ktoś powie, dobra, ta firma ma urosnąć o ileś tam w perspektywie kolejnych lat, mogę to zamodelować, pomyśleć, co trzeba zrobić, ale jak ja sama mam, wiesz, stworzyć wizję na coś, co ja robię, to łatwiej mi przychodzi, wiesz, stawianie takich widocznych kroków, a nie tych dalekosiężnych wizji. Czyli na przykład to, żeby powstała ta wizja na to, żeby Tribe przekształcił się jednak w firmę bardziej konsultingową, która ma w obwodzie jakby różne partnerstwa, razem robimy projekty. Ciężko mi było dojść do tej wizji. Ja potrzebowałam pomocy, nie? Mieliśmy do tego i konsultanta, który z nami pracował i pomógł mi razem z zespołem wypracować tą wizję. Ale na pewno zrozumiałam, że to jest moja rola, żeby doprowadzić do tego, żeby ta wizja powstała. Jeśli ja nie umiem sama tego zrobić i nie potrafię, to muszę znaleźć pomoc, nie? Muszę iść, muszę szukać, muszę po prostu to wypracować, no bo rolą CEO jest jednak wytyczenie tego kierunku. I albo ma to w naturze, a jak nie, no to musi się wesprzeć. A ja też bardzo chciałam się w tym obszarze jakoś rozwinąć. Na pewno taka jedna książka, którą mogę przytoczyć, dla mnie bardzo pomocna, Vivid Vision, Cameron Herold. Nie wiem, czy czytałeś albo słyszałeś. Nie czytałem, ale... Króciutka książeczka, która trochę wywraca sposób myślenia w ogóle o wizjonerstwie w biznesie. Po prostu mówi o tym, że no musisz kurczę sobie wyobrazić, co ty budujesz, jak ty chcesz, żeby to kiedyś wyglądało. I trochę przez tą książkę i współpracę z Neilem, też właśnie, którego poznałam przez tą grupę Grow Your Digital Agency. Gdzieś tam się zetknęliśmy na jakimś mastermindzie. Neil przyjechał tu do Warszawy i nam pomógł jakby tę wizję wyklarować tego, co my chcemy, jak chcemy, żeby ten Tribe za ileś tam lat wyglądał. I ja do tego dojrzałam, że po prostu no, to jest moja rola, nie? Ja muszę doprowadzić do tego, żeby firma miała kierunek i żeby to był kierunek, który wszyscy kupują, że tak powiem, w organizacji, który w jakiś sposób razem do tego dochodzimy, który jest taki, wiesz, osadzony, a nie, że ja coś tam powiedziałam i ludzie, okej, tylko że to jest takie, wiesz, żyjące, prawdziwe, że wszyscy mamy zajawkę na to. I druga sprawa... I że chcą się synchronizować z tym. Tak, i chcą się synchronizować i chcą rozkminiać, jak do tego dążyć. Bo to już nie jest twoja rola, prawda? Bo to już właśnie nie powinna być moja rola. I to jest ciekawe, nie? Że ja muszę mieć w organizacji, muszę zgromadzić takich ludzi, którzy sami będą brali kawałki tego i to cisnęli, a nie, że ja będę do nich chodzić, no to co teraz wymyśliłeś, tylko oni wezmą tą wizję i sami pomyślą, no to nie wiem, to musimy zrobić to i to i to i wiesz. I teraz tak działa, że mamy taką metodę, wiesz, stawiania kwartalnych celów, BHAG-ów, które po prostu transformują powoli jakieś obszary organizacji. Ale to już nawet nie ja do końca decyduję, co to jest. Tylko jest tam właśnie Daniel, Martyna, Natalia.
czasami jeszcze jakieś inne osoby z organizacji i oni podejmują decyzję, no to okej, robimy teraz to transformujemy, oni wymyślają, czasami mnie proszą o jakąś pomoc, ja tam daję jakąś swoją opinię, ale wiesz, oni są tym zajawieni, oni wychodzą jakby, oni to biorą. I że jakby zgromadzenie tych osób, nadanie tego kierunku i na końcu też, kurczę, no w małej organizacji, no to nie możesz być prezesem, który robi tylko to. W sensie byłoby fajnie, ale jeśli chcesz pobierać pensję, to myślę, że jeszcze jakąś robotę trzeba wykonywać. No to w moim przypadku to jest sprzedaż i budowanie marki dla firmy. Super, podoba mi się i bardzo się utożsamiam z tym modelem. Czy to jest tak, że ktoś ci o tym powiedział, że to powinno tak wyglądać? Bo to prawdopodobnie powinno tak wyglądać. Tak jak słucham na przykład Radka Drzewieckiego, on by pewnie powiedział, że tak właśnie to się robi, że zarząd wytacza wszystkie wizję. mądre książki o tym mówią, tylko później jest takie pytanie, nie? Ja nie wiem, no tak jak się jest na psychoterapii, nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie, że jesteś na tej psychoterapii i ciągle gadasz o tym samym, nie? I tam mówisz, okej, ja wiem, że tak powinno być i tak powinnam robić, a robię inaczej. I cały czas to wiesz, ale to ci nie wchodzi jakoś w krew. Dlaczego tak jest? No bo nie wiem, no bo my czasami coś wiemy jakby intelektualnie, ale z zachowaniem naszym, nie wiem kto zarządza, czasami nie my sami, jakieś kurczę nasze, nie wiem, przyzwyczajenia, jakieś lęki nami rządzą, nie wiem kurde co. Tak, ja mam wrażenie... Magiczna siła, zła. Taka. Tak, ja mam wrażenie, że jest kilka takich punktów, które powodują to, że dobra, w końcu zaczynamy działać w danym kierunku. Jednym z nich jest na przykład dojście do jakiegoś takiego swojego mentalnego dna w danej dziedzinie i że wtedy, że rzeczywiście odhaczasz sobie, że dobra, gorzej nie będzie, zaczynamy to robić. Tak, ale czasami też, ja nie wiem, ja na przykład zawsze... Ale jest pewnie różny, kilka takich zapalników. Ja myślę, że ja ogólnie sama o sobie wiem, że mi zajmuje dużo czasu, żeby przyswoić takie mądrości. I że ja po prostu, żeby coś się zadziało, to okej, wiem, że tak musi być. Dobra, pierwsza realizacja, nie robię tak. Okej, no to teraz jak tam dojść? No ja dla siebie wiem, że po prostu ja muszę ten temat drążyć. Więc ja muszę robić wszystko. Muszę czytać, muszę iść na mastermind, muszę mieć coacha. Ja jestem takim przypadkiem, który po prostu musi mieć dużo wsparcia. I ja po prostu, wiesz, szukam tego wsparcia, gadam, myślę o tym, nie wiem, mojemu mężowi opowiadam jakieś moje rozkminy, a muszę po prostu ten temat przemielić czasami tyle razy, aż w końcu, po tam latach, okazuje się, że jestem bliżej tego. Ale muszę po prostu, wiesz, być w tej rozkminie. Okay. To mi się magicznie nie dzieje, nie? Ale totalnie to rozumiem. Ostatnio nawet mieliśmy taką dyskusję prywatną z moim jednym znajomym, z którym zdarzam takie myśli, że kurde, my przeważnie robimy taki totalny overthinking i miesiącami potrafimy coś rozkminiać, a są ludzie, którzy po prostu wchodzą, robią i to działa i to super. Przeważnie w tej prostej branży, w tych, nie chcę spłycać, bo to są każda branża jest trudna i każdy sukces jest trudny, ale w tej branży brick and mortar są takie przykłady, że ktoś po prostu robi i to wychodzi i to się skaluje na po prostu totalnie jakieś kosmiczne pieniądze typu 500 miliarda obrotu i widzimy te przykłady i one działają. Wiesz, gdybym ja za moją kasę z Mindvalley kupiłam bitcoiny wtedy, to teraz też byśmy, totalnie, wiesz, to może byłabym w innym miejscu. No wiadomo, no jakby wszystko... Są różne przypadki. Tak? Ale cieszę się, że też to masz, czyli takie właśnie mielenie tego. No ja muszę po prostu to tak przemielić, że aż po prostu wszyscy mają dosyć tego, łącznie ze mną. No i wtedy jakoś magicznie to się dzieje, ale to nie jest przypadek. Powiem ci, że mam wrażenie, że to nie jest tylko mój odosobniony przypadek. Ostatnio mam też trochę rozmów na właśnie ten temat z inną liderką i ona też jakby dojrzewa do tego, że kurczę, no muszę przestać być w firmie, muszę zacząć patrzeć na nią z góry, muszę wziąć inną rolę, ale wiem, że muszę, ale nie mogę, bo to nie mogę odpuścić, tutaj kontrola, wiesz. Tak. Jest dużo takich różne rzeczy. Siły tam działają. Różne siły, ale niektóre z nich są bardzo racjonalne.
Bo na przykład, i to jakby myślę, że to jest ważne, bo ja w Tribe też w pewnym momencie próbowałam tak przejść niby na inny poziom, no ale przyszłam na ten poziom i nagle wszystko się, wiesz, ale to wynikało z tego, że firma na przykład nie miała procesów pobudowanych dobrze, które by dawały jakąś takie poczucie bezpieczeństwa i nie było faktycznie tych osób procesowych. Ja po prostu nagle stwierdziłam, że tak jak się naczytałam tych książek, to ja muszę być taka trochę z góry, no to patrzeć, nie? A ludzie mają zarządzać. No to jest bardziej na zasadzie zamykam oczy, jak otworzę, to nagle, wiesz, projekty źle idą, no ale też trzeba było doprowadzić do tego, żeby te procesy jakieś w organizacji powstały, które zapewniają jakieś bezpieczeństwo i dają tobie jako CEO możliwość jakby przejścia na ten inny poziom. Jak się ten element budowania procesów odpuści, czego nie zrobi przynajmniej do jakiegoś poziomu tego średniego, każdy musi sobie odpowiedzieć, jaki to jest ten poziom, no to jak tego nie zrobisz, no to oczywiście, że się wszystko rozsypie, jak ty nagle będziesz, wiesz, się skupiać tylko na wizji i szukać sobie roli. No, to jest Bardzo w to samo wierzę. Taka prawda niby oczywista, ale widzisz, taki błąd też zrobiłam. Ale jeszcze wracając do tej mojej koleżanki liderki, no to dla niej jeszcze jest ten element takiego właśnie, że wiesz, że już głowa trochę rozumie, ale ona się nie do końca może oderwać, więc podobna rzecz, w której ja byłam też długi czas. Ale też na przykład zdanie sobie sprawy może, że ona nie do końca miała z kim to przegadać. Że ja też miałam zawsze bardzo dużo ludzi wokół siebie, z którymi mogłam to zderzyć, odbić, przemielić. I że my często zapominamy o tym, że wiesz, że ten network, to środowisko, to wsparcie, ono bardzo dużo daje. Jak ktoś siedzi bardzo mocno skupiony na tym jednym biznesie i nie wychodzi i nie ma z kim przemielić tych tematów, albo ma tylko jedną osobę, od której może to odbić, a być może ona nie daje jej tej perspektywy, nie ma tej drugiej, trzeciej, czwartej, czy kogoś, kto z kim, czy może jakieś grupy, no nie wiem, dla mnie ja bardzo w to wierzę, że to wsparcie jest bardzo istotne. Bo wiesz, specjalistycznej wiedzy możesz się nauczyć na szkoleniach, na nie wiem, możesz z innymi specjalistami pogadać, a teraz w przypadku osób, które zarządzają organizacją, no to z kim się zderzysz, wiesz. Między innymi po to powstał ten podcast trochę, bo dzięki temu rzeczywiście, po pierwsze uważam, że mało jest takich źródeł, w których naprawdę można w takim klimacie porozmawiać intymnie o strategiach, a po drugie dzięki temu ja się po prostu strasznie dużo uczę. Ja siedzę, mielę to, myślę nad tym i z bardzo dużą liczbą ludzi odbijam myśli i widzę, że nie ma lepszej dźwigni, tak jak mówisz. Po prostu trzeba gadać, nie ma, tak? Ale też, wiesz, w Polsce przez wiele lat, myślę, był problem z taką otwartością. Bo konkurencja, tak? Nie wiem, może konkurencja, może też, wiesz, nie byliśmy wychowani też w takim sposobie myślenia. W tym wstępie powiedziałeś, że ja, wiesz, niby tam znam ten azjatycki sposób prowadzenia biznesu. To nie do końca jest prawda, bo Mind Valley tak faktycznie znajduje się w Kuala Lumpur, ale rynkiem docelowym największym Mind Valley są Stany Zjednoczone. Znaczy nie wiem, jak jest teraz, ale jak ja tam pracowałam, to myśmy sprzedawali głównie na Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i Kanada to było pewnie z 80-70% sprzedaży. Więc my tak naprawdę funkcjonowaliśmy trochę w świecie biznesu amerykańskiego i tej kultury. Jeździliśmy do Stanów często, nawet tam chyba z pół roku mieszkałam w Kalifornii przez ten czas pracy w Mind Valley, bo tam, wiesz, tworzyliśmy content z naszymi jakimiś tam autorami. No, ja bym powiedziała, że Mind Valley to był bardziej model pracy amerykański niż model azjatycki. Azjatycki jest w ogóle też taki bardzo w sumie autorytarny w pewnym sensie i mocno taki skupiony na hierarchii wewnątrzorganizacyjnej, co tworzy dziwne... My nie jesteśmy przystosowani do tej pracy. Ja bym się pewnie nie sprawdziła tam. Byłam rok w takiej firmie i to było ciekawe doświadczenie, ale jakby trudne dla mnie. Mind Valley to była bardziej amerykańska firma.
teraz Okej, myślę. dobra. I tam był duży nacisk już wtedy na budowanie networku z innymi przedsiębiorcami. To Mindvalley mi trochę pokazało, że warto być w mastermindach biznesowych, warto się spotykać na konferencjach, warto robić. Mieliśmy coś takiego, co nazywaliśmy Brain Exchange, że spotykaliśmy się z innym jakimś właścicielem podobnego biznesu i myśmy mówili, co my robimy, oni z otwartością mówili to, co oni robią. Super. I jakby wychwytywaliśmy jakieś rzeczy, które my możemy coś tam zaimplementować, oni coś tam. I dla mnie to było naturalne, bo ja się jakby, wiesz, w tym okresie największego rozwoju, powiedzmy, specjalistycznego i też takiego menedżerskiego, no to dla mnie to był taki temat, no po prostu trzeba się pytać, gadać, jak nie wiesz, no to zapytaj kogoś, kto wie, albo umie, albo to zrobił. Jeździ na jakieś wyjazdy z przedsiębiorcami, bo tam pomiędzy imprezkami na pewno coś fajnego się zadzieje, ktoś też się podzieli jakimś ciekawym insightem, to cię zainspiruje i myślę, że dla mnie to było coś, co mnie ukształtowało, ale później jak przyjechałam do Polski, to takie czułam, że to się dopiero Że brakuje, tutaj... to się tworzy dopiero, Tak, nie? że to się tworzy. I teraz mam wrażenie, że to zaczyna być dość takie... Teraz widzę taki wybuch różnych inicjatyw tego typu. I super, no bo to na pewno wzmocni środowisko biznesowe w Polsce, no bo to się nie da samemu. W sensie to jest bardzo stresujące i ciężkie. Tak, i trzeba otworzyć głowę. No, mówi się bardzo dużo o samotności przedsiębiorców i wydaje mi się, że w Polsce to zjawisko jest, tak jak mówisz, może nawet większe niż gdzie indziej. Myślę, że wiesz, kulturowo musimy jakby się otworzyć, tak? I na przykład to, że nie wiem, powiedzieć komuś, że miałeś gorszy rok, nie? Tak, no. No to można powiedzieć, że to już jest takie, bo już mnie nie będą lubić, albo widzę, że jesteś słabym przedsiębiorcą, czy coś tam. No tak, tylko to jest kwestia chyba ego, nie? No ego albo lęku, tak? No to może jest powiązane ze sobą, nie wiem, jak tam w nomenklaturze ego. Ego jest też pewnie z lękiem mocno powiązane. Ale może tak. Tak, dla mnie to rozbudowany mocno temat. Okej, czyli mimo tego, że Mindvalley było w Kuala Lumpur, to czujesz, że właśnie to była bardziej amerykańska firma, ale no jednak pracowali tam miejscowi w większości? Nie. Okej, dobra. Teraz być może jest tam więcej osób stamtąd, ale w momencie, kiedy ja byłam w Mindvalley, ten model wyglądał tak, że Vishen Lakhiani założył w ogóle tę firmę w Nowym Jorku, bo on mieszkał w Stanach. Później w pewnym momencie przeniósł ją do Kuala Lumpur, no bo stamtąd był. Okej. I on na początku, jak nie miał jeszcze w ogóle kasy, ale to też trwało przez dłuższy czas, zaczął ściągać do pracy praktykantów przez taką organizację studencką AIESEC. Więc w pewnym momencie całe Mindvalley to byli AIESEC-owi praktykanci. Później część z tych ludzi zaczęło zostawać, a dalej zaczął rekrutować po prostu z całego świata trochę tym networkiem ludzi, którzy już byli, trochę też przez AIESEC różnie. No ale tam, wiesz, to było sławne ze środowiska pracy, które było skrajnie międzynarodowe. Więc my w pewnym momencie mieliśmy chyba 27 narodowości w ogóle pracujących razem. No to jest mega doświadczenie mojego życia, bo ja nie wiem, czy... Ale były tam ramy, tak? W sensie to było oramowane jakoś fajnie i to taką kulturą właśnie ze Stanów pochodzącą, tak? To było tak? oramowane taką mocno... Zresztą jak sobie zobaczysz książki Vishena, bo on napisał też dwie, może 3 już nawet książki, tam jest chyba ta ostatnia Buddha and Badass, czy nie wiem, on takie dziwne te nazwy wymyśla, ale okej, ona jest właśnie o kulturze organizacyjnej Mindvalley, która była troszeczkę inspirowana różnymi modelami, między innymi kulturą Zappos. Kiedyś, pamiętasz, nie wiem, czy taką książkę Delivering Happiness, Tak. co prawda bardziej o zespołach jakby customer support, ale nie tylko. Nawet zresztą w pewnym momencie gość, który budował kulturę w Zappos, nawet był jakimś tam konsultantem dla Mindvalley w obszarze jakby budowania kultury i imprezował z nami na jakimś tam evencie, więc jakby dużo było takich, ten właściciel Vishen, on bardzo dużo szukał inspiracji dotyczącej nie tylko samego
produktu i rozwoju jakby sprzedaży produktów cyfrowych w obszarze rozwoju osobistego, ale też bardzo mocno się jakby jarał tym budowaniem organizacji i kultury organizacyjnej, która byłaby wysoce angażująca. Tutaj pewnie można by się pokłócić, na ile to nie było zbyt angażujące czasami. Okay. I w tym modelu to, no to mogło być mocno angażujące, bo wiesz, miałeś ludzi, którzy przyjechali z całego świata do tropikalnego kraju, razem imprezowali, razem podróżowali. W sumie nie mieli życia oprócz firmy. Niektórzy. Życie jakieś tam było, no bo też wiesz, w tym egzotycznym kraju masz dużo różnych atrakcji, tak? Masz podróże na wyspy, które sobie możesz robić na weekend, tak jak tutaj, nie wiem, możesz sobie jechać na weekend, nie wiem, na Mazury, to tam myśmy na weekend lecieli na tropikalną wyspę po prostu, żeby sobie tam spędzić czas. Albo na nurkowanie, albo coś tam. Więc oczywiście no, nie można powiedzieć, że tam tylko się żyło pracą, ale w ciągu tygodnia to bardzo dużo żyło się pracą. I też było w pewnym momencie powstało super biuro, które też no było takim... Widziałem jakieś zdjęcia, nie wiem czy z tamtych czasów, bo widziałem no, pewnie to jest bardziej to samo, aktualne, bo tam później po prostu kolejne piętra chyba oni dokupywali, więc tak, no to biuro też ewoluowało, tam wiesz, były jakieś różne też elementy tej kultury organizacyjnej, jakiś tam, wiesz, gratitude i to, że się tam okazywało, była jakaś taka apka do gratitude'u i wysyłania sobie jakieś, wiesz, już zapomniałam, jak się nazywały te jakieś tokeny, że się coś fajnego dla kogoś zrobiło. Czyli taka grywalizacja. Była trochę grywalizacja tego, były oczywiście jakieś takie, wiesz, tradycje typu jakieś tam secret, na walentynki się dawało komuś tam jakieś różne prezenty, były takie gatheringi raz w tygodniu, gdzie się mówiło o całej firmie, coś co ja też zaimplementowałam do Tribe'a, ale niektóre rzeczy, tak, jakby nie poszłam tak grubo, żeby we wszystkie te tradycje mindvalowe zaimplementować. Było dużo też wspólnych właśnie imprez, wyjść, integracji jakby zespołu, no ale też przez to dużo czasu spędzonego w firmie, nie? Się zdarzało, że ktoś nocował tam. Ale było też miejsce, było dużo takich, wiesz, beanbagów, można było spokojnie się przekimać jakby w organizacji. Czyli czujesz, że za mocno w pewnym momencie mogło nawet być wręcz fanatyczno-religijnie? No nie chcę używać takich słów, ale... No, tego. Chociaż takie słowa o kulturze mindvalley mogą paść i się znajdzie je w internecie na pewno. Niektórzy tak twierdzili, ja nie wiem, dla mnie to może tak nie było. Wydaje mi się, że na tamte czasy dla mnie to było super, bo ja mogłam po prostu dać się pochłonąć. Tak, wierzę, że młody człowiek super będzie się czuł w takim środowisku. Tematom, wiesz, byli ludzie zajarani podobnymi rzeczami, to wszystko się sprawdzało. Ale to na pewno była bardziej kultura wzorowana takimi amerykańskimi trendami budowania tych wysoce zaangażowanych kultur. No i wiesz, no byliśmy wszyscy młodzi, więc tam na pewno ego odgrywało dużą rolę, no bo myśmy tam trochę ze sobą konkurowali, to też był marketing, niby to wszystko, wiesz, słodziakowato i jesteśmy super przyjaciółmi, ale tam ta konkurencja na pewno napędzała też jakąś tam ilość pracy, czy to, co robiliśmy. Ale tak, znaczy na końcu uważam, że fajnych rzeczy, fajnie mnie to otworzyło na inne myślenie też o budowaniu zespołów i kultury pracy, tak. Super. A dlaczego wróciłaś? Ale tak naprawdę, jakbyś miała, nie wiem, nawet spróbować znaleźć od nowa tą przyczynę. Myślę, że kilka powodów, bo wiesz, ja w Mindvalley pracowałam długo i myślę, że ja w pewnym momencie też przeżyłam coś, nie lubię tego słowa, no ale użyjmy go, powiedzmy, jakiś rodzaj wypalenia zawodowego, spowodowany taką dużą intensywnością pracy przez dłuższy czas, pracy też na kampaniach. Ja tam w pewnym momencie byłam, to się nazywało jakby, nie wiem, no launch manager, ale miałam pod sobą kilka osób, a jednocześnie byłam odpowiedzialna za wypuszczanie nowych produktów cyfrowych. One wszystkie miały wysokie jakieś cele przechodowe,
I tak naprawdę była kampania za kampanią, kampania za kampanią. Każda z nich coraz wyższy pościg. cel, coraz wyższy cel, nie? I to myślę, że tak, myślę, że 4 lata jechałam na takim mocnym, Na adrenalinie. na takiej mocnej adrenalinie i później w ostatnim roku te moje wyniki zaczęły być gorsze, ale też dlatego, że ja niby miałam bardziej zająć taką rolę menadżerską, że już teraz nie robić tylko jednej kampanii, zarządzać, tylko że ma być kilka osób podobno, oni robią to super kampanię, a ja tylko nimi zarządzam, ale ja nie wiedziałam, jak to zrobić wtedy. Nie za bardzo miałam narzędzia też, bo Mindvalley też, no wiesz, wychodziło z jakiegoś etapu bycia startupem, nagle zaczęło super iść, wiesz, jakby no ten proces tworzenia się organizacji sprawia, że nagle masz ludzi niekoniecznie przygotowanych do ról menadżerskich. Tak, ale skoro mają wzorce ze Stanów, to co mówiłaś, no to ja wyobrażam sobie tak firmy ze Stanów, że one w pewnym momencie, jak się zmieniają ze startupów w organizację prawdziwą, tak to nazwijmy, możecie hejtować, olewam to, ale one bardzo mocno stawiają na taką profesjonalizację, ale przez duże P, nie? I tam wpadają do takich startupów specjaliści od praktycznie wszystkiego i to profesjonalizują. Tutaj tak nie było? Trochę może było, ale może też te obszary profesjonalizacji było tak dużo różnych. I ten obszar profesjonalizacji i tego managementu, on chyba w tamtym momencie został być może jakoś zaniedbany, bo coś innego, wiesz, było ważniejsze. Tak. Nie wiem, nie potrafię ci powiedzieć. Myślę, że to nadal była firma na etapie, gdzie wiesz, jak ja tam doszłam do nich, to może było z 30 czy pod 40 osób. Jak kończyłam tam pracę, to było powyżej 100. No to był taki moment nadal skalowania na jakimś wczesnym etapie, w momencie, kiedy też było dużo pieniędzy, ale też dużo planów i dużo różnych pomysłów. I tam też pamiętam, że w momencie, kiedy ja zanim odeszłam, tam była też taki moment trochę zmiany władzy, bo Vision zakładał tą firmę ze swoim wspólnikiem i im się te drogi rozjechały. Więc ja myślę, że tam było też dużo pracy związanej z trochę poukładaniem organizacji po odejściu tamtego wspólnika. I stąd mogło wynikać to, że no nie wiem, no nie było tego wsparcia. Ale też nie chcę bronić, ale z drugiej strony nie chcę obwiniać, bo wydaje mi się, że czasami to firmy po prostu mają taki moment. Mnie to w jakimś sensie, wiesz, no nie wiem, przytłoczyło, tak? Ja jeszcze wtedy miałam też część swojego osobistego życia w Stanach, bo byłam w jakiejś relacji, która wymagała ode mnie podróży między Stanami a Kuala Lumpur. To było troszeczkę ciężkie, bo to jest długi lot. Tak, międzykontynentalny. Więc powiem ci, że miałam taki rok, że mnie to wszystko po prostu bardzo zmęczyło. I wtedy przyszła jakaś taka decyzja do mnie, że no nie wiem, no potrzebuję jakiejś zmiany i mimo, że uwielbiam Azję Południowo-Wschodnią, zresztą byłam tam niedawno, chyba 2 tygodnie temu wróciłam dopiero, byłam tam na 2 tygodnie teraz, tak po prostu wiesz, odwiedzić trochę stare kąty, ponurkować, porobić różne rzeczy, które lubię. I uwielbiam to miejsce i chcę tam częściej być, ale nie chcę tam mieszkać, nie? Jakby ja też wiedziałam, że to jest moje miejsce, ale to nie jest miejsce, gdzie ja chcę osiąść. I nie potrafię ci powiedzieć dlaczego. Czyli Polska jest jednak takim miejscem. Nie wiem, czy Polska, może bardziej Europa. Jakby ja się czuję, jakby mimo wszystko czuję w sobie taki element tego europejskiego stylu życia, z którym wiąże się, nie wiem, życie w jakiejś lokalnej jednak przestrzeni. To jest ciężkie w Azji Południowo-Wschodniej w ogóle, bo te miasta to są w miarę nowo utworzone miasta, czasami powycinane z dżungli w ogóle. I tam raczej się samochodem poruszasz, tak jak w Stanach, trochę bardzo Stany. podobnie, trochę jak w Stanach, ale no nie można porównać do końca tych miejsc, ale trochę tak tam jest. Jest dość nowocześnie, no bo tam jakby to są w miarę nowe państwa. Oczywiście tam jest jakaś historia, nie wiem, teraz też byliśmy w Angkor Wat i no to jest super miejsce, takie, gdzie możesz poczuć ducha po prostu przyrody połączonej z jakąś mistyką, no mega.
ale jak jesteś w miastach, to tam jednak czuć nowoczesność. Mhm. Nowoczesność, ewentualnie trochę kolonializmu, tak? Mhm. To jest ten vibe. Okej, czuję. Ta kultura wysoka, ona jest jakąś tworzącą się częścią, Mhm. nie? Wyjście do teatru. Pamiętam, że jak ja mieszkałam w Malezji, no to ciężko było wyjść do teatru. To właściwie nie jest zbyt... Tam jest Okej, mało no. tego. Tam Mhm. była filharmonia potencjalnie. To jedna rzecz, która z takiej kultury wysokiej była w miarę dostępna i powtarzalna. Teatr, opera, jakieś takie rzeczy, to niestety to dopiero się będzie tam tworzyć, tak? Duży poziom tego jednak konsumpcjonizmu, tych centrów handlowych, tego wszystkiego. Oczywiście jednocześnie super jedzenie i ta kultura jakby jedzenia, Tak, no. wychodzenia, to jest mega na plus dla mnie, co mi się bardzo tam podobało. Ale wiesz, na samym końcu ja się lepiej czuję trochę w tym slow life'ie, który Mhm. jest bardziej europejski. Rozumiem. Lokalnym slow life'ie, jeżeli mam tak to nazwać. No, totalnie rozumiem. Niekoniecznie to jest tylko Warszawa, tak? Mhm. Tutaj, Jasne. ale chcę tam wracać, bo Mhm. po prostu jak tam ląduję, to od razu czuję się u siebie i to jest mega miejsce. Łatwo się zaklimatyzować w takich miejscach. Wierzę, żeby właśnie tak jak mówisz, poczuć się jak u siebie. Jest dużo takich nomadów, czy właśnie, no jak teraz byliśmy w Tajlandii, no to mega miejsce. Totalnie wyobrażam sobie, że tam można spędzać pół roku życia. I są ludzie, którzy tak robią. Tak właśnie moja dobra koleżanka Ola Jarośkiewicz, może ogląda, też tam właśnie siedzi sobie pół roku i bardzo sobie to ceni. No tak, nie wiem, czy tam łatwo się zaklimatyzować. To zależy. Bo tam, co to znaczy dla ciebie zaklimatyzować się? Czy to znaczy, że... Czuć się w kulturę. No nie wiem, jak teraz właśnie byliśmy, no to bardzo praktycznie cały czas trenowaliśmy, plus jeszcze skakanie po wyspach i tak dalej. No, ja się zakochałem w tym miejscu, mimo że byłem pierwszy raz i czuję, że poczułem tą kulturę, tak? No bo tam czuję, że weszliśmy głęboko, mimo że byliśmy w turystycznym miejscu de facto, no ale czuję, że zanurzyliśmy się w tym w miarę. I wyobrażam sobie, że nawet po takim jednym wyjeździe mógłbym tam spędzać kilka miesięcy w roku. Ja myślę, że po prostu też Azja Południowo-Wschodnia, Tajlandia, Malezja, nawet Indonezja, mimo że Malezja, Indonezja to kraje jakby muzułmańskie, ale mimo wszystko tam jest taki... Ludzie tam są tacy wyluzowani. Po prostu to jest też jakaś rzecz, która pomaga. Że po prostu tam jest luz. Ludzie są uśmiechnięci. Tak, i oni są właśnie uśmiechnięci i co ciekawe, nie spotkałem tam niemiłej osoby. Nie? Tak jak... No to też się może zdarzyć, ale oczywiście wszędzie, ale... było kilka jakichś, była jedna taka dziwna sytuacja strasznie, kulturowo inna w ogóle, której nie rozumiałem mocno, ale tak to jest to nastawienie takie, że oni są zadowoleni. Tak, raczej są zadowoleni, przyjaźni, dlatego to jest, myślę, że to są łatwe miejsca stosunkowo do tego, żeby się tam poczuć dobrze, ale też musisz mieć w sobie jakiś taką otwartość i chęć tej eksploracji, że jest zupełnie inaczej, że chcesz robić rzeczy trochę inaczej, że nie wiem, nie będziesz się frustrować, jak będziesz czekać na coś tam godzinę, bo wiesz, wszyscy mają luz, nie? A ty tam... Ja na początku miałam taki szok kulturowy, wiesz, jak pojechałam do Malezji, się okazało, że wiele rzeczy nie było tak, jak miało być, albo trzeba było czekać, albo gdzieś się spóźniają, albo wiesz, jak jest Ramadan, to w ogóle wiesz, miasto umiera tam na jakiś czas i no to wszystko trzeba wejść trochę w inny flow. Po prostu musisz inaczej przełączyć. Tak, trochę się przełączyć, ale też no, może być ciekawe, nie? Bo my często jesteśmy tak jak rozmawialiśmy, robimy coś cały czas tak samo, nie? I może czasem trzeba się wybić z tego rytmu, żeby też nauczyć się elastycznie dostosowywać do różnych sytuacji, czy i zawodowych, i życiowych, i różnych. Mnie to na pewno uelastyczniło bycie tam. Czy to, że liznęłaś bardzo mocno, głęboko, już ustalając tej kultury bardziej amerykańskiej niż azjatyckiej i wróciłaś tu do Polski jeszcze w czasach,
których to nie było aż tak popularne, ta kultura nie była jeszcze w Polsce, Polska nie była przesiąknięta w niektórych miejscach tą kulturą, bo dzisiaj już czuję, że istnieją firmy, które mają ten amerykański vibe, ale też nie jest ich jakoś przesadnie dużo. Czy to dało ci na tyle właśnie taką przewagę, że łatwo w miarę było ci setupować tego tribe'a, mimo tego, że on rzeczywiście, tak jak mówiłaś, powstał trochę oddolnie, ale czy to była duża przewaga? Myślę, że to była przewaga pod kątem ściągania fajnych ludzi do pracy. Że Okej. jakby w pewnym momencie się rozniosło, że wiesz, że w sumie w Tribe jest fajnie, jest Mhm. taka w miarę wyluzowana kultura organizacyjna i że jest jakoś tak inaczej niż w innych organizacjach i to się często powtarzało, że ludzie mówili, o kurczę, byście... Tylko, że ja wtedy zatrudniałam też sporo młodych ludzi, wiesz, tak Mhm. zwanych juniorów. My Mhm. teraz już tego nie robimy, no bo to wynika i z tego, jaki profil organizacji staramy się tworzyć, ale też no po prostu no, przestaliśmy, jakby nie za bardzo mamy osobę na początku kariery, no ale na samym początku Tribe'a, no to zatrudniałam dużo ludzi bardziej z aspiracjami niż z wiedzą i kompetencjami i ja sporo uczyłam po prostu, Ale też mogłaś przekazywałam. przebierać, prawda? Mogłam przybierać, dużo ludzi się Bo do nas byliście magnesem. zgłaszało. Mhm. Byliśmy jakoś tam na topie, ale no to były też osoby właśnie takie młode, zmotywowane, tak? Mhm. I im się podobało, bo tworzyliśmy trochę bardziej właśnie taką kulturę pracy. I myślę, że to było, że to przyciągało. Mhm. I tworzyliśmy taką kulturę opartą na rozwoju. Dużo wiesz, to też była taka rzecz, którą ja trochę ściągnęłam z tego Mind Valley. Myśmy się tam dużo uczyli. Tam było dużo nacisku na to, wiesz, żeby czytać książki, żeby robić kursy, żeby właśnie się douczać, bo no, tego marketingu internetowego nie nauczysz się z żadnych, no, na żadnych studiach, czy gdzie, no musisz, wiesz, wtedy było trochę materiałów już na rynku takich e-learningowych, więc dużo z tego korzystaliśmy, dużo czytaliśmy, dużo dyskutowaliśmy, dużo było tego self-learningu i myśmy też to wprowadzili na początku do Tribe'a, więc sporo ludzi przychodziło, powiedziało, że się nauczy u nas, bo mamy i to... Była taka obietnica. Mhm. Tak. Okej. Czy ja dobrze odczytuję tą sugestię, że sama nazwa Tribe trochę sugeruje to, że praca była tam właśnie zorganizowana w małych, w miarę niezależnych zespołach, które były w miarę elastyczne, czy Tak, czy tak nie? było, tak było. I teraz nadal trochę tak jest, ale już jest mniejsza ta elastyczność. Raczej podnosimy kompetencje ludzi w zespołach i dajemy lepszą strukturę organizacyjną poprzez te nasze procesy, ClickUpa, to wszystko. No ale sama nazwa firmy, no to była zaczerpnięta trochę z tej książki Tribes Seta Godina, bo ja bardzo kiedyś lubiłam Seta Godina. Nadal go lubię zresztą, jest takim trochę teoretykiem, ale zawsze jakieś takie perełki można zaczerpnąć, które zainspirują. Sama książka Tribes jest o budowaniu sprzedaży i marketingu wokół społeczności i działanie takich społeczności samonapędzających się. No, kiedyś mnie to zainspirowało i tak poszło. Jak tworzy się takie zespoły, które są nastawione na rozwój, zmotywowane, uczą się od siebie? Czy w ogóle uczą się od siebie? Rozwijają firmę w takim zintegrowanym kierunku? Nie wiem. Tak jest? Nie wiem jak. Nie wiem, w sensie myślę, że to jest jakiś work in progress po prostu. Wiesz, ten Tribe to taka historia różnych moich podejść też do tego tematu, no bo na początku, no tak jak mówiłam, brałam młodych ludzi zmotywowanych i wszyscy się razem uczyli. No ale też wiesz, oni nie mieli za dużo wsadu. Ten wsad taki wynikający z doświadczenia, to głównie miałam ja w organizacji. Później jakieś tam przyszły kolejne 2-3 osoby, które przychodziły z jakimś zewnętrznym doświadczeniem, a reguła ludzi po prostu uczyła się i wiesz, uczyła się trochę na projektach klientów z mocnym koniecznością mocnego wsparcia ode mnie, czy tam 2 czy 3 innych osób, które miały jakieś doświadczenie zewnętrzne. I to trochę działało, ale jak już, wiesz, byliśmy
w jakimś procesie transformacji, no to my też doszliśmy do tego, że no fajnie jest mieć tych juniorów zmotywowanych, ale jak chcesz podnosić jakość usług i robić bardziej skomplikowane usługi, a jeszcze w ogóle włączyć ten element konsultingowy, no to no niestety no musisz wziąć z rynku ludzi, którzy te doświadczenie pozbierali gdzieś tam wcześniej. Ewentualnie no, te osoby, które już są w firmie kilka lat no, i nie odejdą, a przecież mogą odejść po drodze, bo jest wysoka rotacja w marketingu, to są te osoby, które ewentualnie no, mogą dalej tą wizję współtworzyć. No jakieś kombinowanie, tak? Jakby myślenie o tym chyba, jakie osoby potrzebujesz, na jakie etapy, do jakich rzeczy, plus no dla mnie to zawsze jednak inwestycja w ten proces rekrutacji i pracy z danymi osobami wewnątrz, nie? Czyli jak rekrutujesz, jak później oceniasz pracę, jaką tworzysz strukturę wewnątrz organizacji, żeby w jakiś sposób właśnie rzetelnie oceniać pracę tych pracowników. I trzecia rzecz, myślę, no to wartości firmy i to, czy one żyją w ogóle w firmie. Dla mnie to był przełom na przykład, że my w końcu wypracowaliśmy, wdrożyliśmy wartości i zaczęliśmy nimi się posługiwać. Bo wartości to każdy może mieć spisane, nie? Ale później jest pytanie, czy ty się nimi w ogóle posługujesz, tak? I jak to się robi, żeby zespół czuł te wartości i nimi się posługiwał? No, myślę, że to po prostu ty jako founder musisz zacząć też widzieć, jak się nimi posługujesz. I dla nas no to na przykład było zaimplementowanie wartości do oceny pracownika, tak? Czyli te wszystkie 360, które tam w jakimś modelu robiliśmy, no to one też opierały się o to, że ludzie oceniali się pod kątem tego, jak rozumieją różne wartości i jak rozumieją to, czy dana osoba tę wartość w swojej pracy uskutecznia, czy nie. To nam pozwoliło i trochę zrewidować, czy te wartości są gdzieś tam słuszne i jakby użyteczne, czy są tylko banałem. I drugie, czy ludzie faktycznie te wartości reprezentują. A z takich jakichś przykładów może obrazujących coś, no to mamy wartości growth, rozwój. No i teraz ta wartość do różnych rzeczy jest dopasowywana. No po pierwsze, jak pracujemy z klientem, no to musi być jakiś rozwój w tym projekcie. Zresztą jak nie ma tego rozwoju, to też raczej się kończy ta współpraca. No więc to jest istotne, więc jeżeli ktoś pracuje na projekcie klienta, no to tam powinien drive'ować rozwój. No ale jest też kwestia rozwoju jakby odnoszonego do danego pracownika. I to jest też część jakby naszego procesu oceny ludzi, którzy są wewnątrz organizacji, czy oni się rozwijają. Rozwijać można się w różny sposób. No ale jeżeli się nie rozwijasz, to niekoniecznie znaczy, że wykonujesz złą pracę. Ale jeżeli się nie rozwijasz, no to dla nas jest też sygnał, że albo z tą osobą trzeba będzie jej pomóc jakby rozwijać się, bo przynajmniej na razie ta wartość jest dla nas bardzo aktualna, transformujemy firmę, robimy nowe rzeczy, no albo trzeba będzie pomyśleć, jak się rozstać, bo po prostu no, w tej chwili takie są nasze wartości, nie? Okej, czyli macie coś takiego jak jakiś właśnie taki, nie wiem, proces zaprojektowany, żeby rzeczywiście trochę czyścić zespół z ludźmi, którzy nie są zsynchronizowani z tymi wartościami, tak? Nie jest to takie łatwe. No domyślam się, to trwa długo, no bo wiesz, widzimy, że na przykład diagnozujemy, że okej, no ta osoba się na przykład nie rozwija, widać to. Staramy się ją wesprzeć, to nie idzie. No to kolejnym etapem powinno być jednak rozstanie się, nie? I czasami to idzie nam szybciej, a czasami wolniej, bo wszyscy są w trybie do tego jeszcze bardzo empatyczni i wiesz, i cisną, i szukają, nie? Może jeszcze coś można zrobić, ale wiesz, moja konkluzja po tych latach jest taka, że faktycznie jak te wartości są dobrze dobrane i widać, że w przypadku jakiejś osoby ta wartość nie styka, no to albo to się jakoś w miarę szybko naprawi i naprawi się na stałe, albo po prostu trzeba się będzie rozstać, bo będzie jakiś koszt tego, nie? Tak, się uśmiecham, bo to jest bardzo dobrze, że to powiedziałaś i masz takie właśnie doświadczenie i jeszcze to artykułujesz, bo mam znajomego, który na pewno obejrzy ten odcinek
Dla znajomego ja popełniłam Mhm. tyle błędów, że jakby Mhm. nie wiem, mogę tylko na pewno więcej niż na palcach jednej ręki, nie? Gdzie nie uskuteczniłam tego, mimo że Mhm. wiedziałam, że tak jest. Mhm. Ale za późno na przykład Za podjęłam późno. decyzję o tym Szybko byś zwolnieniu. podejmowała takie Tak, decyzje, tak? podjęłabym ją Mhm. szybciej w kilku przypadkach. Okej, super. Ale są już takie przypadki, gdzie myślę, że we właściwym momencie jakby pomogliśmy komuś też zrozumieć, że może tutaj trzeba jakby coś zmienić, nie? Mhm. Byli ludzie w organizacji u was, którzy się rzeczywiście zmienili i dopasowali w sensie zmienili się po prostu i rzeczywiście, nie wiem, ten rozwój się w nich obudził, na przykład jeżeli o tej wartości mówimy, czy innych wartościach, że zostali w firmie? Myślę, że z rozwojem to jest tak, że tak, że Mhm. czasami to jest kwestia szukania też obszaru, czy dopasowania obszaru do osoby i że Mhm. tutaj czasem się to da zrobić, czasami jest tak, że po prostu gdzieś tam to się zatrzymuje, bo nie ma już miejsca dla tej osoby, ale są jakieś inne wartości, wiesz, takie na przykład mamy u nas na przykład ten ownership, nie? Mhm. No to albo ktoś to robi, albo nie. I tutaj akurat no moje doświadczenie jest takie, że albo ktoś ma ten ownership w sobie i bierze odpowiedzialność i bierze te rzeczy, albo nie. I no jest kilka takich spraw, które no nie no, muszę przyznać, że które widać, że ciężko jest w kimś zmienić, bo niektóre są takie bardziej charakterologiczne, czy związane z postawą tej osoby, nie? Tak jak na przykład w kwestii rozwoju możesz kogoś skołczować, tak w kwestii brania odpowiedzialności to jest bardzo ciężko. Okej, czyli nie. Dobra, żebym dobrze to zrozumiał, nie wierzysz w to, że ludzie się tutaj zmieniają pod tym kątem? Nie chcę, żeby to zabrzmiało Mhm. tak twardo, bo ja chyba nie jestem w Rozumiem. życiu aż tak zero-jedynkowa i często mnie ktoś potrafi zaskoczyć, ale myślę, że są pewne rzeczy, których jest dużo trudniej. Mhm. I Wierzysz w ogóle w coś takiego jak talent czy predyspozycje u innych ludzi? ale takie wrodzone, czy... Tak, takie wrodzone mówię. No ciekawe pytanie, nie? Wydaje mi się, że są wrodzone predyspozycje, ale są też po prostu wykształcone rzeczy. No i tam są różne Właśnie o to okresy pytam. życia, No. kiedy coś się wykształca. Część w rodzinie, część w szkole, część tam na etapie studiów. Myślę, że tu część też samodzielnie ludzie sobie wykształcają, na przykład jakaś, nie wiem, dyscyplina czy różne rzeczy, ale na przykład ten wątek tej odpowiedzialności. No to jest ciekawe, nie? Bo tutaj, czy jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto no, notorycznie nie bierze odpowiedzialności za swoje działania. Czasami takie osoby dobrze wypadają na rekrutacjach. Tak. Niekoniecznie, To, nie. oczywiście. To wychodzi później w praniu. Tak. No to, To większość czy rzeczy. to jest cecha, którą można odmienić? Bo wiesz, rozwój, wiesz, a w wartościach to nie jest tak, że to są tożsame elementy. Jedna to jest cecha osobowości, inna to jest jakiś nawyk. Rozwój jest swego rodzaju nawykiem, który u niektórych ludzi, na przykład, to jest moja opinia, jakaś totalnie nieuzasadniona badaniami naukowymi i tak dalej, ale mam wrażenie, że wiesz, ludzie mają różne okresy. Czasem są na wzrostowej, się rozwijają, czasami mają jakiś taki etap po prostu hibernacji, nie? I nie rozwijają się, bo taki mają moment w życiu. Może czasami nie wiedzą, w którym kierunku pójść. Mogą mieć odwyk też od rozwoju? Mogą mieć odwyk. Ja też myślę, że miałam jakiś etap, że się nie rozwijałam. A co nie znaczy, że nie jest to moja wartość. Jeżeli gdzieś tam ten wiatr w żagle zawiał, no to ten rozwój, mogę wskoczyć z powrotem na tą jakby trakcję rozwoju. I myślę, że tutaj jest podobnie, nie? Tylko czasami jest tak, że na przykład organizacja nie jesteś w stanie tej roli dobrze dobrać dla osoby, która sprowokuje ją do tego rozwoju, bo coś tam, no coś nie styka. No ale są takie rzeczy jak na przykład to, czy jeżeli ty coś robisz, to bierzesz odpowiedzialność. Czy to jest coś, kiedy ty to wykształcasz? Czy ty jako pracodawca możesz to w kimś wykształcić? Czy ty jesteś w stanie tak zorganizować firmę, czy dać komuś taką rolę, czy coś zmienić? Jakby, wiesz, tu jest... W sensie ja głęboko wierzę, że tak, ale Ja głęboko wierzę również w to, że nie trzeba z ludźmi, którzy tego nie mają, pracować, tylko można dobrać tych, którzy to mają. Ja z tą cechą mam pewne wyzwanie. Nie do końca wiem, jak jako pracodawca
tę cechę u kogoś wykształcić, nie? Albo może tak jest, że w niektórych case'ach te osoby biorą, bo na przykład czują zaangażowanie, a w innych nie. To może tu jest jakiś element. Ale Oczywiście to zależy od, wierzę w to, że zależy to od segmentu i nie jest to zero-jedynkowe, tylko procentowe w każdej grupie dziedzin swojego życia i tak, w to wierzę, ale wierzę też w to, że można wykształcić. Że można to zmienić. Oczywiście nie wiem jak. Tak, znaczy wiesz, ja pewnie klasyfikuję, to właśnie badam. Tą sprawę jako coś trudnego do zmiany i raczej na psychoterapię niż do pracy, ale na przykład jest coś takiego jak teamwork, też jedna z naszych wartości. I tutaj na przykład wydaje mi się to ciekawe, bo zdarzały się takie przypadki, że jakby nad tą, ja bym to nazwała kompetencją, można pracować. I tutaj jako pracodawca masz coś do zrobienia. I myślę, że my mieliśmy takie przypadki, że z kimś pracowaliśmy nad tym, żeby tę kompetencję pracy, współpracy zwiększyć. I tutaj się sprawdzają różne narzędzia. Tutaj może się sprawdzać jej jakaś taka, wiesz, praca z kimś bardziej senior z organizacji, pokazanie jak to robić. To samo właśnie ten leadership, czy w ogóle bycie menadżerem, nie? No to też można wykształcić. Są pewne rzeczy, które można wykształcić. I myślę, że jako organizacja, tworząc pewne, czy właśnie po pierwsze mając relacje z tym pracownikiem, czy nie wiem, czy bezpośrednio, czy poprzez dział HR-u, który masz, praca nad tym rozwoju pewnych elementów jest możliwa, ale są takie, gdzie czasami mam wrażenie, że to jest taki trochę dead end, nie? Że tego nie ma. Ja uważam, że jako firma nie masz obowiązku kształcić ludzi we wszystkich rzeczach, tylko masz prawo dobrać takich, którzy już są wykształceni i będą pasować. Ja wierzę w to, tak? Tak jak u nas mówię, te wszystkie wartości są adekwatne, niektóre możemy pomóc dopracować, ale niektóre, jeżeli gdzieś tam widzimy notorycznie, że tego nie ma, no to jest raczej sygnał, że tutaj musimy się rozstawać. Nie? Fajne, to jest dojrzałe, że właśnie mówisz o tym, że podchodzicie do tego świadomie, że po prostu trzeba sprawdzać, czy zespół rzeczywiście jest ale też właśnie wiesz, myśleć o tym, bo to ci też pokazuje, to nad czym musimy pracować. No, jeżeli ta osoba jakby ma problem z teamworkiem, no to my musimy albo ją wesprzeć, albo to po prostu nie wyjdzie, no bo wiesz, ta wartość jest istotna dla nas i tutaj trochę jest w naszych rękach, a trochę będzie też po stronie tej osoby oczywiście, to zawsze będzie jakieś dwustronne, nie? Zdarzało nam się, że to po prostu nie wychodziło, no bo nie wiem, ktoś był odporny rozumiem. Na to wsparcie. No i wiesz, to wtedy też te decyzje o rozstawaniu się z kimś są łatwiejsze w takiej sytuacji. Tak, jeżeli wiesz dlaczego. W jakiś sposób możesz to uzasadnić, a tak to czasami najgorsze, myślę, rozstanie się z kimś jest takie, że mówisz komuś sorry, koniec, ale trochę ci nie potrafię powiedzieć dlaczego. Tak. Nie pasujesz do nas, ale nie wiem dlaczego. A nie wiem w sumie czemu. Też może się zdarzyć. Też mi się kiedyś pewnie zdarzyło, to chcę unikać. Wartości pomagają. Mówiłaś o sobie, że byłaś strasznym menadżerem. Dlaczego? I jak to się zmieniło? Myślę, że byłam takim mikromenedżującym menadżerem, będąc w Mindvalley. Bo po prostu ja w jakimś momencie nauczyłam się składać projekty akurat tam w Mindvalley w taki sposób, żeby one przynosiły wysoki zwrot z inwestycji. I potrafiłam tak zarządczo to ułożyć, ale później chodziło też, żeby kogoś wdrożyć trochę w tą rolę, wiesz. Zdarzało mi się, że po prostu chciałam każdą rzecz, każdą kropkę dopilnować. I to przy projekcie pewnego rozmiaru to było możliwe, ale później już trzeba było zaufać tym ludziom, wiesz, jakby mocno się siłowałam z taką rolą, gdzie jakby ja zarządzam, a gdzie właśnie liduję. I myślę, że nie miałam wtedy na tym etapie zielonego pojęcia,
na temat tego, jak pracować z ludźmi w taki sposób, żeby oni czuli się zmotywowani, żeby właśnie wkładali gdzieś tam, wiesz, jakąś swoją część czy swoją ambicję do tych prac, które wykonują w projekcie. Tylko byłam mega skupiona na tym, żeby wszystko dowieść idealnie tak, jak wiesz, jak ja sobie wymyśliłam, nie? Okej, a jak to się zmieniło? Bo ja mam takie wrażenie, że łatwo się właśnie zarządza projektami, produktami, a trudno ludźmi i Wiesz, no metoda prób i błędów. No mówię ci, najpierw tak, że po prostu no wyszłam z organizacji, no tam byłam w jakiejś organizacji, no to jakby tak, trochę pod płaszczykiem. trochę pod płaszczykiem, no to miałam własne firmy, no i nagle wiesz, tutaj o kurczę, żeby mieć kasę na ten portal jogi, no to muszę robić co innego, no to ten portal jogi musiałam oddać komuś, tutaj akurat miałam fuksa, bo akurat wtedy Marzena to przyjęła i prowadziła w jakiś dobry sposób. No to w Tribe'ie, wiesz, było kilka projektów, przez chwilę byłam w stanie kontrolować wszystko, później się okazało, że za dużo tego nie jestem w stanie kontrolować, no to przestałam kontrolować, coś tam się posypało, no i później, wiesz, zaczęłam się zastanawiać nad tą rolą lidera i wiesz, i ta podróż, o której rozmawialiśmy trochę wcześniej, takiego szukania, no to jak to zrobić, żeby teraz, wiesz, zarządzać jednak firmą, a nie micromanage'ować, no się zaczęła, tak. Co byś sobie podpowiedziała, jeżeli chodzi właśnie o taką transformację z przejścia od menadżera, który właśnie mikrozarządza ludźmi, do lidera? Co było kluczowe? Myślę, że po drodze jest myślenie o procesach. To jest pierwszy taki krok, żeby pomyśleć o tym, ja wiem, jak to zrobić, no to teraz zwyczajnie jak rozpisać procedury, które sprawią, że ktoś inny to weźmie i będzie w stanie to zrobić. Może nie zrobi tego tak samo super, ale wykorzysta jakieś rzeczy, których ja już się nauczyłam. I to jest ten pierwszy etap. A na drugi etap, no to już jest myślenie o tym, jak znaleźć ludzi, którzy nie tylko wykonają tą procedurę, ale też sami będą myśleli o tym, jak te procedury budować. No i jeszcze po drodze jest gdzieś tam motywowanie, tak? Uczenie się motywowania ludzi, tworzenia tej wizji i jakby bycia tą osobą, która zapewnia ludziom poczucie, że po pierwsze działamy w jakimś wspólnie wyznaczonym kierunku, a po drugie, no to jest jakieś bezpieczne miejsce, nie? Które jest zorganizowane, ma sens, robimy rzeczy, które mają sens i tak dalej. Ja jak tak ciebie posłuchałem dłużej, to nie widzę w ogóle takiego śladu twojego ego w tym, co mówisz. Czy tak było? No nie widzę, bo jestem dosyć na to wyczulony i tak mi się wydaje już dzisiaj, ale to przez swoje doświadczenie, bo przeszedłem pewną transformację i miałem z tym duży problem. Tak, miałem z tym duży problem i wiem, czym to się mniej więcej przejawia i pytanie, czy tak było zawsze u ciebie? Bo tak cię diagnozuję, wybacz, że cię diagnozuję i to jeszcze na wizji, ale tak cię diagnozuję i teraz jeszcze pytanie, czy właśnie tak było zawsze, czy była to swego rodzaju transformacja? A myślę, że transformacja była, nie wiem, trudno mi z tym ego powiedzieć. Mi się wydaje, że ja też mam ego, tylko moje ego jest bardziej takie, wiesz, umartwiające się, nie? Że ja widzę jakieś różne problemy i w ogóle potrafię się w tym czasami tak zanurzyć za bardzo. Ale jeśli mówisz chyba to, o co chcesz zapytać, to chodzi o takie poczucie może jakiejś wyższości, czy czegoś takiego? Myślę, że tego nie miałam. Poczucie czegoś takiego, że musisz cały czas, znaczy to nie jest poczucie, bo jakoś tam chwalić swoje sukcesy. Właśnie musisz bronić cały czas swojej pozycji i przez to niestety starasz się szukać przyczyn twoich porażek i na zewnątrz i starasz się cały czas potwierdzić swoją wartość, mimo tego, że liczby mówią na przykład coś innego. I to jest trochę przeciwieństwo growth mindsetu. Ty powiedziałaś 5 lat temu na swojej prezentacji dotyczącej Leica 3.0, nie pamiętam której, czy pierwszej, czy drugiej, że
poprawiliśmy o 200%, trochę sparafrazuję, bo nie pamiętam dokładnego cytatu, poprawiliśmy o 200%, wy poprawiliście o 200% lejek. No wiadomo, proporcja teraz jest 2:1, jeżeli chodzi o wydatki versus lifetime value klienta, co nie jest idealne, ale daje nam poczucie, że jeszcze coś fajnego tu możemy zrobić. I to jest moim zdaniem to zdanie, które powiedziałaś naturalnie, moim zdaniem, które świadczy o tym, że widząc wyzwanie, ty się cieszysz i Nie próbujesz zawsze je... tak. Oczywiście, tak, to jest Zazwyczaj jak generalizacja widzę- i to jest nie, wyciągnięte ja z kontekstu. to tak? nie, to widzisz, to było jakoś ładnie Mhm. na scenie wyszło, nie? Ja zazwyczaj jak widzę wyzwanie, to najpierw mówię, o Boże, a później myślę, kombinuję, a jak... Ale właśnie, myślisz, kombinujesz, a nie szukasz jakiegoś, wiesz, usprawiedliwienia, w sensie Aha, że usprawiedliwienie, chodzi mi o to, że energię kierujesz w rozwiązania. O, może tak powiem. No tak, to jest jakaś moja cecha Mhm. charakteru, myślę, zawsze tak było. Czasami to jest też złe, Okej. bo po prostu, wiesz, są jakieś czasami nierozwiązywalne problemy, a ja potrafię się zawiesić i po prostu próbować coś. Czasami życie mnie uczy, że niektóre tematy jednak trzeba po prostu puścić, nie? Bo się czegoś nie da. Nie? Okej. A ja mam taki mindset, że jak widzę jakieś Próbujesz. wyzwanie, to może tak, a może tak, a może tak, a może nie, a jak nie przodem, to bokiem, a jak wiesz, jakby, że No właśnie, i jak ten takie iteracyjny kombinowanie. mindset to jest właśnie growth mindset, który właśnie moim zdaniem w takiej czystej postaci tam w ogóle właśnie nie ma ego, nie? I mówisz, że to miałaś? Ale czy to jest, ale wiesz, to zależy jak tam rozumiesz ego, no bo ego to też Tak, no to jest tak rozbudowane ta pojęcie. nieumiejętność odpuszczenia tego, to też jest siła Oczywiście, twojego tak. ego, bo Tak, teraz jakby czym się różni jakby, myślę, że to jest takie dwa sposoby Mhm. myślenia o świecie. Jedno jest takie, że trochę bierzesz na siebie za dużo, to ja myślę, że ja mam Mhm. bardziej tą cechę w takiej formie negatywnej, że ja widzę dużo odpowiedzialności po swojej stronie i dużą sprawczość po swojej stronie, więc ja Okej. bardzo często jak widzę jakiś problem, to myślę, no przecież to się da rozkminić, tak, nie tak, to tak, Mhm. siak, o wiesz, owak. A drugie to jest, że wiesz, taki mindset, gdzie coś się dzieje, a ty mówisz, no to po prostu dlatego, że to, tamto, siamto, owamto, wiesz, nie poszło tak, jak ja chciałam, bo wszyscy inni zawalili, plus rynek, plus Tak. tralala, nie? No ale wiesz, jakbyśmy mieli się pokłócić o to, co jest ego, to ja myślę, że jedno i drugie jest, tylko że to jest troszeczkę inny sposób funkcjonowania, bo to problem z moim ego jest taki, że ja bardzo często nie odpuszczę tematu, po prostu, bo mi się wydaje, że ja przecież mogę go rozwiązać. I tutaj jest moje wyzwanie takie rozwojowe, własne, które ja muszę cały czas adresować, że czasami są takie tematy, gdzie trzeba się pogodzić, że tak jest, że może faktycznie był ten rynek, była ta osoba, było coś tam i się nie da. No i trzeba po prostu sobie powiedzieć, fajnie, próbowałam, dzięki, ale chodźmy i jakby zróbmy co innego i się pogodzić z tym, że ta moja sprawczość jednak nie ma już jej. W sensie chciałabym, żeby ona była, ale jej nie ma. I to też jest ego. I ja myślę, że to moje ego to właśnie jest to ego, które uważa, że ja bardzo dużo tematów mogę rozkminić. I ciężko mi jest często odpuścić coś, nie? Ale czujesz, że przez to na przykład właśnie przeciągnęłaś jakieś tematy związane z Myślę, biznesem? że absolutnie, Tak. że przez to wiele tematów i w życiu osobistym, i czasami biznesowym być może coś przeciągam. Jest oczywiście benefit tego myślenia, no bo No tak, szukasz rozwiązań. Szukasz rozwiązań, jakby z różnych stron na coś patrzysz, jesteś w tym procesie rozwoju i na samym końcu, no to jakby generalnie lubię tą cechę w sobie, ale widzę już po tych latach też jej negatyw, którym jest ten taki trudność w pogodzeniu się, że... W odpuszczeniu. Tak, odpuszczeniu, że jest ten moment, gdzie i wiesz, i to można do tego momentu dojść i sobie powiedzieć, to wszystko jednak dlatego, że ty tutaj zawaliłeś, nie? Albo że ten rynek zawalił, a można dojść do tego momentu i powiedzieć, okej, no jakby ja próbowałam, nie jestem w stanie tego zrobić, jakieś siły różne zadziałały,
jakby no jakiś taki zen znaleźć w Mhm. tym, nie? Że no okej, jakby nie jesteśmy Żeby nie ciągnąć bogami, bez sensu. nie jesteśmy panami świata, nie? Jakby jest duża jakaś taka po prostu siła przypadku, losu, który sprawia, że pewnych tematów się po prostu nie da i nawet jeżeli się dużo próbowało, to jest jakaś część, z którą ja się muszę mierzyć, nie? Ale tak, zawsze miałam ten taki kombinujący mindset, tylko myślę, że jak byłam w Mind Valley, to trochę mniej widziałam ludzi dookoła. Jakby dopiero później zaczęłam widzieć szerzej jeszcze ten element teamworku, mimo że Mind Valley już mnie mocno otworzyło na tą kulturę organizacyjną, współpracę i tak dalej, ale jak realizowałam projekt, to byłam mocno skupiona jakby na celu i takim kombinowaniu i trochę mało miałam takiej empatii. To nie wynikało z jakiegoś, myślę, że to nie wynikało z takiego bycia, nie wiem, myślenia, że jestem od kogoś lepsza, tylko z takiego po prostu za bardzo Nastawienia na cel. Nastawienia na cel, Okay. nie? I że ja później dopiero musiałam zobaczyć, że okej, jeżeli chcę zrobić coś większego niż projekt, no to ja muszę się nauczyć widzieć więcej, nie? I inaczej pracować z ludźmi i ten wątek jakoś, wiesz, rozkminić. Kurczę, Ewa, bardzo mi przykro, że doszliśmy do twojej granicy czasu, bo ja mam tyle tematów jeszcze, ale, no tak, ale zbliżyliśmy się do końca. Daję ci, mam nadzieję, że dasz kiedyś jeszcze wyczerpać te tematy, bo jest ich mnóstwo i tylko mam wrażenie, że zahaczyliśmy o powierzchnię, ale to jest ten moment, w którym ja oddaję tobie taką przestrzeń, że to ty możesz powiedzieć, co chcesz, nie odpowiadając na moje pytanie, możesz zareklamować swoje usługi, możesz zostawić ludzi z jakąś swoją myślą. Twoje miejsce. Ojej, nie, no już dużo powiedziałam też o usługach Tribe'a, więc myślę, że jak ktoś będzie słuchał, to coś tam na ten temat się dowiedział. Bardzo szybko minął ten czas. Teraz sobie myślę, że nie wiedziałam, co powiem przez wszystkie godziny, ale jakoś poszło. Nie wiem, z czym mogę ludzi zostawić. Może z jakimś takim... Może warto się zastanawiać po prostu nad sobą, swoją rolą w życiu i w biznesie, że to, no mi się to przydało. Mnie to zaprowadziło w miejsce, gdzie lepiej rozumiem, ale nadal jeszcze muszę więcej przemyśleć. Takiej chwili refleksji życzę każdemu słuchaczowi i bardzo ci dziękuję za otwartość, bo to dużo znaczy i wydaje mi się, że posłaliśmy dużo pozytywnej myśli w eter. Zobaczmy. Dzięki. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawi się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to
najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.